intelektualnie też się zmęczmy, bo ten świat jest taki, że on nas po prostu usypia. YouTube już nie jest takim medium stricte obrazkowym, gdzie ktoś jest nastawiony stricte na rozrywkę, tylko oczekuje jakiejś wartości. Polski YouTube jest bardzo jakościowy. I lubimy być częścią grupy, która coś znaczy. W sumie mamy niespełna 1,5 miliona subskrypcji. Bałem się, że mnie to zrujnuje emocjonalnie. Tajniki prowadzenia kanału na YouTube. To, że się sprzedaliście. Uważam, że ktoś tą odpowiedzialność w Polsce powinien wziąć na swoje barki. Wybuchła trochę na YouTubie moda na złoto. Warto się bać i z tym strachem robić działania. Czy dzisiaj warto dalej tworzyć? Nie klęka do berła premiera. Nie wiem jak wy, ale jak się kiedyś pytało, tak się pamiętało, jak się pytało kiedyś dzieciaka, kim chciałbyś zostać w przyszłości, to tam mówili strażakiem, policjantem, a dzisiaj zaszczytem jest, jak dziecko mówi, że chce być youtuberem. Także tak już mamy społeczność skonstruowaną i zaraz tutaj na scenie właśnie zasiądą te osoby, które na co dzień do was przemawiają na ekranach waszych telefonów, waszych telewizorów, waszych tabletów, bo dzisiaj możemy mieć kontakt wszędzie i pogadają o tym, jak wygląda algorytm, jakie są cienie, blaski, słuchajcie, i tajniki prowadzenia kanału na YouTube. Pewnie wielu z was to interesuje. Ja również tutaj przyłączam się do tego grona, bo też prowadzę swój kanał na YouTubie. Przed wami przedsiębiorca, dziennikarz, założyciel, właściciel i prowadzący kanału Nam Zależy, Wojciech Siryk. Następnie twórca kanału Duży w Maluchu, Filip Nowobilski. Współwłaściciel i prowadzący kanał YouTube agent specjalny Grzegorz Kusz, no i oczywiście Dawid Kozioł, który jest również współwłaścicielem tego kanału. Zapraszam serdecznie panów do debaty, a po tej debacie będziemy mieli bardzo fajną, ciekawą rzecz. Zapraszamy. Cześć Wojtku, zapraszam. Cześć. Ciebie zapraszam na sam koniec. Dzięki wielkie, zapraszam. Mamy taki styl dzisiaj, że siadamy pod głowami, więc chciałem to wskazać. Dzięki wielkie panowie, że się możemy dzisiaj tutaj wspólnie spotkać i porozmawiać. Mam do was przygotowane interesujące pytania, ale na sam początek parę informacji. Być może nie każdy z was wie, ale miałem taką przyjemność, żeby na każdym z tych 3 kanałów występować i jestem zaszczycony, że mam możliwość dzisiaj poprowadzić tę debatę. Ale informacje. Na początek Nam Zależy. 5 luty 2012, start tego kanału. 457 000 subskrypcji, 1643 filmy i 162 miliony wyświetleń. Wielkie gratulacje! Duży w Maluchu. 13 kwietnia 2014 roku. 571 000 subskrypcji. 626 filmów i 126 milionów wyświetleń. Wielkie gratulacje! Dziękuję. Kanał Agent Specjalny. 5 sierpień 2019 roku. 430 000 subskrypcji, 1140 filmów i 109 milionów wyświetleń. Wielkie gratulacje! Chciałem wam coś pokazać. Wyświetliły się wasze miniatury z kanałów. Pozwól Grześku, że ja będę mówił wasze w tym kontekście. Czyli mamy miniaturę z każdego z tych 3 kanałów. Mam pytanie do tego, które przygotowałem i chciałem je w tym momencie zadać. Czy pogoń za kliknięciami sprawia, że jako twórcy świadomie przesuwacie granice, sięgając po psychologiczne triki, w tym kontrowersyjne miniaturki? Jak daleko waszym zdaniem można się posunąć, by przyciągnąć uwagę widza? Wojtku? Odpowiedź tak. Jakbyś mógł rozszerzyć ten temat? Można się posunąć oczywiście bardzo daleko, co widzicie na YouTubie. Każdy te granice stawia sam. Wiadomo, że trochę inaczej to będzie, jeżeli ktoś tworzy wprost portal czy kanał. My rozmawiamy o YouTubie, ale chyba trzeba wprost powiedzieć, że to dotyczy każdego portalu społecznościowego czy każdej strony. Wiadomo, że jeżeli to jest tabloid, no to tam nie mają kompletnie żadnych granic. Tam te tytuły dotyczą, nie wiem, jakichś kwestii życia prywatnego, seksualnego i tak dalej. No u nas ta granica jest na pewno bliżej rozsądku, acz też czasami wyjeżdżamy trochę poza pewną granicę. Wiadomo, że jeżeli kanał będzie miał, nie wiem, radca prawny czy ktoś taki, no to też nie pozwoli sobie być może na aż takie mocne tytuły czy miniaturki, jak my to robimy. No ale niestety brutalna prawda jest taka, i to jest takie trochę zagadnienie, co było pierwsze, jajko czy kura. No my dodajemy takie miniaturki, bo wy w nie klikacie, czy odwrotnie.
I niestety moje doświadczenia mówią, że my to po prostu musimy robić, bo nie klikacie w inne miniaturki. No bardzo mi przykro. Filipie? Tak, ja troszeczkę się wyrywam do odpowiedzi. Jeszcze nie miałem okazji się przywitać z Państwem. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mamy okazję tutaj w takim fajnym gronie siedzieć. Natomiast wydaje mi się, bo nas trochę tak zaatakowałeś, teraz ja Ciebie zaatakuję, że te oto miniaturki są trochę wyrwane z kontekstu. Ja nie wiem, jaka jest treść, zawartość bezpośrednio tych materiałów u chłopaków, ale pamiętam ten odcinek nagrywany z Marcinem Iwuciem, znanym blogerem finansowym, i on tam faktycznie wyjaśnia założenia, które prezentuje gdzieś w debacie publicznej Mencen. Można powiedzieć, że to stwierdzenie jest takie nieco niepasujące do takiej estetyki mainstreamowej, mam na myśli wyjaśnione. No nie brzmi to elegancko, ale z drugiej strony, tak jak Wojtek mówił, no my się troszeczkę musimy do tego języka dostosowywać i ja jestem wiernym subskrybentem Radia Tok FM od lat. Przeglądam treści, oni sobie tam mogą pozwolić na to, żeby opisywać w tytule już bezpośrednio, bez żadnego clickbaitu, to czego się już może użytkownik spodziewać. Ale tam jest komfortowa sytuacja. Oni mają sprzedany model, kupują ludzie subskrypcje. Tak. My z kolei rywalizujemy z gigantyczną ilością treści i musimy też zwracać uwagę na to, jakie są oczekiwania naszych widzów, ale ja tutaj nie widzę na żadnej z tych miniaturek jakiegoś drastycznego przegięcia. W ogóle wydaje mi się, że ta twoja z tych trzech to jest taka chyba nawet najgrzeczniejsza, bo tak. U mnie jest ten wielki krach, no to straszy trochę, prawda? Mieliśmy wyzwanie. Ale jest w ogóle pytajnik. Nie wiem, czy wiecie, to też jest już taka zasada ukuta przez internautów, że jeżeli jest pytajnik, to odpowiedź zawsze brzmi nie. No tak. Wielokrotnie u nas też takie pytajniki powstawały. Tak, Filipie, u Ciebie było najtrudniej znaleźć właśnie miniaturę pasującą do tego pytania, a zaraz z przyjemnością odpowiem Ci na Twoje pytanie, dlaczego poszliśmy w tym kierunku. Grzegorz? Ja tak zerkam na tą naszą miniaturę Gra o Tron, czyli ostatni odcinek z Radkiem Pogodą, który dostał pytanie, kto przejmie władzę w Polsce, jak według niego te wybory 18 maja się potoczą. I wiecie, co się wydarzyło? Poprzednia miniaturka, która była, sprawiła, że ten film był najgorszym z naszych ostatnich filmów po kilku godzinach i dopiero zmiana miniaturki sprawiła, że ten film po kilku godzinach wpadł na pierwsze miejsce, więc to jest coś, o czym jeszcze tutaj dzisiaj nie mówiliśmy, że my cały czas tak naprawdę gramy, tak jak słowo w miniaturce, którą widzicie, zastanawiamy się i analizujemy, co się wydarzy z daną miniaturą. I wcale nie jest tak, że miniatura mocna zawsze działa. Czasami ona po prostu gdzieś wpadnie w tak zwanego shadowbana, czasami YouTube tego nie lubi i czasami po prostu ten film nie jest klikalny. Więc my nie tylko pracujemy nad miniaturą przed filmem, ale również w trakcie jego premiery i również po. Czasami zmieniamy, żeby ta treść do Was trafiła. Dlaczego? Jeszcze odpowiem na to pytanie. Dlaczego my czasami dajemy mocne miniatury? To nie jest dlatego, że chcemy. Ja sam jestem dziennikarzem, pracowałem wiele lat w mediach i widząc brak etyki w różnych redakcjach, gdzie nie pracowałem, ale miałem znajomych i słysząc, co tam się wyprawia, użyłbym mocniejszego słowa, bo nawet wypadałoby, ale z kultury nie powiem, co tam się wyprawiało w tych redakcjach i jakie triki się robiło, jakie zdjęcia się wrzucało do tabloidów, powiedziałem, że tak nie chciałbym, żeby to wyglądało. Więc staramy się trzymać ten fason, zdrowy rozsądek, ale czasami to wy nawet prosicie, mówiąc: Grzegorz, a gdzie ten film na kanale, o którym ty mówisz? A ja mówię, no jest tutaj. Musiałem przegapić, bo może jakaś miniaturka, która mnie nie zachęciła, więc często mamy feedback i informację zwrotną od was, że ta miniatura była tak słaba, że po prostu was nie zachęciła. A to, co nagrywamy w środku, ta treść, ta wartość dla was, no po prostu zależy nam, żebyście weszli, żebyście skorzystali z tego, co nagrywamy. Więc po prostu czasami przesuwamy tą granicę, ale oczywiście intencja jest bardzo dobra w kontekście edukacji dla was. Dzięki wielkie za wasze odpowiedzi. Też trochę nawiązując do pytania, które Filip w moim kierunku tutaj puścił. Myśleliśmy o tym, jak tę debatę dzisiaj poprowadzić i życzyliśmy sobie i pragnęliśmy porozmawiać o odpowiedzialności. Każdy z waszych trzech kanałów ogląda to środowisko. Środowisko i nasza społeczność, którą budujemy. Widzimy tutaj wiele wartości i wiele takich rzeczy, które dają nam przestrzeń do wzrastania. I u naszych kanałach, tak to powiem, nie ma tego strachu dużo.
Ale chcemy otwierać ten temat i o nim mówić, ponieważ te bodźce, które docierają do nas z każdej strony, no, prowokują nas do konkretnych emocji i często niesprzyjającego działania. Więc dlatego na kanwie tego naszego spotkania chciałem to otworzyć i o tym porozmawiać, bo uważam to za bardzo cenne, bo dajemy konkretny obraz. Też tutaj mam podsumowane. W sumie mamy niespełna 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie. W sumie mamy niespełna 400 milionów wyświetleń. Więc ta odpowiedzialność, która z naszych treści warto by wybrzmiewała, no jest ogromna. Każdy jest kowalem swojego losu, my za nic nie odpowiadamy. Tak. Wiem. I z Wojtkiem zgadzam się w tym obszarze. Niemniej, to idźmy tutaj. Co myślicie o waszym wpływie jako influencerów i twórców, którzy są uznawani za autorytety finansowe? Czy czujecie odpowiedzialność za to, jak wasze treści wpływają na postawy i decyzje waszych odbiorców? Jeżeli możesz, pozwolę sobie zacząć teraz od Grzegorza. Mówimy o odpowiedzialności. I tak, odpowiem krótko, że tak, że czuję tą odpowiedzialność i uważam, że ktoś tą odpowiedzialność w Polsce powinien wziąć na swoje barki i moglibyśmy rozmawiać po raz kolejny na debacie, że w Polsce nie ma w mainstreamie takich treści, jak my tworzymy. Po prostu nie ma, no i nie ma i mainstream jest zły. Moglibyśmy to tak skomentować, zamknąć i powiedzieć, no nie ma, iść dalej. A mogliśmy zrobić to, co wspólnie tutaj z kolegami robimy, czyli podnosić jakość życia Polaków w kwestiach finansowych, zdrowotnych, relacyjnych i innych, bo te filmy na kanałach, czy to Filipa, czy to Wojtka, czy naszym pojawiają się bardzo różnych też kwestiach. Więc wzięliśmy tą odpowiedzialność. Moglibyśmy powiedzieć, że to rząd powinien odpowiedzialność wziąć, albo zakłady pracy, albo ktoś jeszcze inny i zrzucać tę odpowiedzialność na innych ludzi. Ale nie. I powiem wam szczerze, chyba pierwszy raz, że to jest bardzo trudne wziąć taką odpowiedzialność. To jest bardzo wdzięczne, słysząc świetne historie wasze. Od wczoraj rozmawiamy, dzisiaj od rana rozmawiamy. Przyjechało was tutaj mnóstwo, pewnie nie wiem, kilka tysięcy osób tutaj jest na tych Investcapsach. I ja słyszę tam niesamowite historie z waszych domów, z waszych rodzin, gdzie realnie zmieniacie swoje życie w kwestiach właśnie zdrowia, finansów, inwestycji, takiego spokoju. I mówicie często, Grzegorz, wreszcie coś zrobiliśmy, wreszcie metamorfoza pomogła, kanał pomógł, jakiś gość pomógł, ty mnie zainspirowałeś i tą odpowiedzialność wziąłem. Przez jakiś czas nie zdawałem sobie z tego sprawy. Myślę, że do pierwszych spotkań z wami, z widzami, czasami przez przypadek w Warszawie, kiedy dogonił nas, bo z Dawidem tam byłem, dogonił nas taksówkarz, który po prostu wyskoczył gdzieś z krzaków i mówi, panowie, zaczekajcie. Chciałem wam bardzo podziękować. Radia nie da się już słuchać, bo są tam tylko reklamy, jakaś straszna muzyka i teksty typu wyślij SMS-a. Treści tam nie ma. Dzięki wielkie, że jesteście, bo dajecie możliwość zapraszania mądrych głów, dajecie im się wypowiedzieć, bo potraficie słuchać. Także ta odpowiedzialność jest ogromna. Za wybory, co później się z tym dzieje, no ja już nie mam wpływu. Ja już nie mam wpływu to, co robią widzowie, ale widzę, że te historie są tak pozytywne w większości, że wierzę, że nasi widzowie są świadomi i potrafią dobre decyzje podejmować, bo tych zmian ja usłyszałem taką ilość, że paliwa mi starczy na kolejne 10 lat nagrywania. Także dzięki wielkie za waszą aktywność. Tysiące Polaków przeszło już swoją metamorfozę finansową. Pora na ciebie. Kliknij link w opisie i pobierz bezpłatnie dziennik metamorfozy finansowej. Metamorfoza trwa! Filipie, bardzo proszę. Myślę, że sparafrazuję to, o czym chwilę temu powiedział Wojtek, że każdy jest kowalem własnego losu i pokładanie nadziei w danym twórcy internetowym i budowanie na tym swojej jakiejś strategii inwestycyjnej, bezpiecznej emerytury, poduszki bezpieczeństwa, no to prowadzi do krótkiego wniosku z mojej strony duża lekkomyślność. Myślę, że holistycznie trzeba każdy temat analizować, przeglądać kanały, ale się nimi inspirować i weryfikować u źródła. To jest najistotniejsze. Nie wiem, czy użyłeś takiego określenia, że my jesteśmy autorytetami finansowymi, czy coś takiego powiedziałeś. No, ja się taką osobą nie czuję. Myślę, że taką osobą może się czuć ktoś, kto ukończył prestiżowy uniwersytet, ma tytuł doktora, profesora, albo jest człowiekiem tak jak Marcin Iwódź, zanurzonym stricte w tematyce właśnie związanym z w sumie budowaniem bezpiecznej przyszłości, bo to jest jego kluczowe zadanie gdzieś w tej przestrzeni internetowej.
Natomiast mój profil mojego kanału nieco się różni pewnie od profilu waszych kanałów. Jasne. Ja mam taki bardziej też wchodzący w te kręgi biznesowe. Jak najbardziej. Takich materiałów pewnie było z 200-300, ale pozostałe 300 mają charakter ogólny. I to jest mój biznes, że ja mogę crossować się z klientami z wszelakich branż. Nie tylko i wyłącznie tych powiązanych stricte z rynkiem inwestycyjnym. Natomiast tutaj myślę, że na sali jest tyle wspaniałych i świadomych osób, że wątpię, żeby ktoś faktycznie strategiczne decyzje opierał na impulsie i na tym, że usłyszał fajne zdanie w jakimś materiale. No więc ja bym w ten sposób to podsumował. I zachęcam, jeśli ktoś akurat ma odmienne podejście od tego, o którym chwilę temu powiedziałem, to żeby jednak wdrożył ograniczone zaufanie i też weryfikował to we własnym zakresie później. Ja też jeszcze jedną rzecz tylko dodam, bo to jest istotne. Mamy wszyscy dużo jakichś współprac komercyjnych na pewno. Warto zaglądać w opisy, bo można gdzieś przeoczyć jakąś belkę, która na ekranie się pojawi, ale patrzeć na to, czy te materiały są faktycznie w 100% obiektywne, czy mają jakąś dozę, komercyjny wątek jakiś w sobie, bo to też może nieco zmieniać perspektywę. Ja nie mówię, że zakłamuję rzeczywistość, ale pokazuję ją może wybiórczo i w pewnych akcentach dużo mocniej. Dzięki wielkie, Wojtku. Ja dodam jeszcze, że rzuciłem oczywiście tak trochę przykornie, żeby zrzucić z siebie tę odpowiedzialność, że każdy jest kowalem swojego losu, ale tak, oczywiście zgadzam się co do zasady i oczywiście jakaś tam odpowiedzialność na nas jest. Wracając jeszcze i niejako zamykając ten pierwszy wątek miniaturek i tytułów, to tutaj akurat sprawa jest jasna, no bo też umówmy się, no nikt nie podejmuje decyzji na podstawie tytułów filmów, to już prędzej na ich treści. Tak. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o kanały z wywiadami, no to tutaj nie ma czegoś takiego, że my jako twórcy komuś mówimy kup to, sprzedaj to, kup tamto. Takich treści raczej u nas nie ma. Co więcej, u mnie i chyba u moich rozmówców dzisiejszych też jest dzisiaj ta maniera, że jednak naciska się dosyć mocno nacisk na dywersyfikację, więc wydaje mi się, że takie pytanie, że jakiś twórca za coś odpowiada, to ono jest bardziej zasadne, kiedy ktoś jest właśnie takim internetowym doradcą finansowym, ma jakieś grupy sygnałowe, wskazuje w co inwestować, w co nie inwestować. My myślę, co do zasady dajemy się wypowiedzieć różnym osobom, także myślę, że można to podsumować tak, że właśnie jak powiedział Filip, że no nie słuchajcie nigdy jednej osoby, nie słuchajcie nigdy jednego materiału. Jeżeli podejmujecie jakąś decyzję majątkową, inwestycyjną, no to po prostu trzeba wysłuchać różnych stron, różnych opinii. Te wywiady czy rozmowy są prowadzone w różny sposób. Czasem co do zasady się człowiek z gościem zgadza, czasem jest wywiad na kontrze. Wydaje mi się, że przed podjęciem decyzji kilka filmów na temat na przykład danego aktywa czy danej sytuacji na rynku, no to jest absolutnie minimum, a później i tak finalnie na końcu jest swoja własna decyzja. I mówię, jeżeli już kogoś mielibyśmy się czepiać, że ktoś jest wprost odpowiedzialny, no to trzeba byłoby szukać takich osób, które właśnie wprost mówią kup złoto, kup tamto. My czegoś takiego nie robimy. Okej, dzięki wielkie. Ja tutaj sobie zostawię tę przestrzeń bez mojego komentarza, chociaż się zgadzam z tym, co mówiliście. I przejdę do czegoś, co jest bardzo mocno i fajnie powiązane, a Wojtku, ty mi przypominałeś o tym, że warto byłoby taki temat tutaj poruszyć i rozszerzyć ten element, a mianowicie dlaczego widzowie nieraz traktują poruszanie tematu finansowego na kanale, na przykład kwestia złota, o której wtedy wspominałeś, jako zachętę do inwestowania w aktywo całością swojego portfela. Uważam, że warto wejść w ten temat i on się nieco łączy z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, bo jednak ta interpretacja widza jest często taka i to widać w komentarzach i w tym, co dociera również do nas, bo mamy tą bieżącą pracę z widzami również tych kanałów w Metamorfozie Finansowej, że oglądają jakąś treść, na bazie tej treści wysnuwają, że to jest jedyna właściwa ścieżka, którą warto podążać, no i przypisują sobie, że warto w tym kierunku iść. No i to jest ten temat, który zachęcałeś, by otworzyć. Więc otwórzmy go teraz. Tak, z jakiego powodu to jest w ogóle? Tak, chętnie się na ten temat wypowiem, bo zaskakująco często spotykam się z takimi komentarzami pod danym materiałem, danymi materiałami, że jeżeli jest na kanale poruszony jakiś temat, to samo jego poruszenie sprawia, że my to chwalimy. Grzejemy. Kompletnie tego nie rozumiem. No, trzeba sobie otworzyć wszystkie filmy, sprawdzić, o czym była mowa. No, czasem jest po prostu o złocie, czasem jest o nieruchomościach, czasem jest o giełdzie, czasem o wszystkim naraz, czasem jeszcze o czymś innym. Więc jeżeli są na sali takie osoby, to mogę po prostu to
jeszcze raz podkreślić, nie, to, że o czymś rozmawiamy, nie znaczy, że co do zasady to jest dobre. Złoto tutaj jest akurat bardzo ciekawym przykładem, bo też na pewno wszyscy zorientowani w inwestycjach zdają sobie z tego dobrze sprawę, że rzeczywiście gdzieś tak mniej więcej od pandemii wybuchła trochę na YouTubie moda na złoto. Oczywiście. Dużo się o tym mówiło, albo inaczej. Może nie tyle dużo, bo jednak cały czas ogromna większość Polaków żadnego złota nie ma i pewnie mieć nie będzie, ale na pewno mówiło się o tym znacznie więcej niż w latach poprzedzających. I w pewnym momencie ludziom się to trochę przejadło. Ludzie zaczęli dostrzegać, że szczególnie eksperci od złota występują z takim bardzo szablonowym przekazem, to znaczy zawsze się pojawiali w jakichś materiałach, mówili, że jest źle, będzie jeszcze gorzej, a złoto to jest najlepsza forma zachowania siły nabywczej pieniądza, więc kupcie złoto najlepiej u mnie. To był taki szablon, to się w pewnym momencie znudziło i ja to rozumiem, że jeżeli ktoś trafiał na 15 materiał tego typu, to mógł mieć pewien żal, że znowu to samo. Natomiast ciekawa sprawa, bo w tym momencie ktokolwiek kiedykolwiek nie kupił złota, to jest na taki solidny plus, czy to nominalnie, czy nawet realnie. Szczególnie teraz, rajd jest dalej niesamowity. Pamiętam, ostatnie zakupy robiłem 27 stycznia, $2750 za uncję i mówiłem do sprzedawcy, że kurczę, mam wrażenie, że kupuję już teraz ewidentnie na górce, bo wcześniej był rajd półroczny, ale dobra, jeszcze teraz trochę. Ta trójka jak się przybyła, tak, to jest dalsza przestrzeń. Wczoraj było chyba 3100, więc akurat w tym sensie przydała się ta narracja o złocie, że kto się zainteresował, myślę, że sięgnął po jak najbardziej sensowne argumenty, że w ramach dywersyfikacji parę procent jest w porządku. Czy 2, 5, czy 7, jak ktoś jest to już kwestia strategii. To już właśnie ktoś decyduje samodzielnie, przecież nie my. To się przydało, ale tak jak mówię, chciałem, żeby ten wątek wybrzmiał i chciałem to podkreślić. To, że my poruszamy jakiś temat, to absolutnie nie twierdzimy, że to jest dobre, to coś. I jeszcze ważniejsza sprawa. W żadnym chyba materiale nigdy nie było, że skoro złoto jest dobre, to kupcie za 100% swoich oszczędności złoto. Dosłownie nigdy tego nie było. I dlaczego my czytamy później komentarze, że tak, zachwalacie to złoto, a złoto przecież nie jest wcale takie idealne, ma jakieś tam minusy i tak dalej. Dobrze, ale kto ci człowieku każe kupić za 100% oszczędności złoto? Nie ma chyba nigdzie takich rad. Może u jakichś turboentuzjastów złota spotkałem się, że 20% portfela czy 30%, wiadomo, to już jest odjechane w górę. To jest ktoś naprawdę bardzo optymistycznie do tego nastawiony. Także, mówię, nigdy chyba żaden kanał, na który ja trafiłem, nie pochwalił, żeby wprost inwestować wszystko w jedno aktywo. Spotkaliście się z podobną rzeczą? Ja takich komentarzy nie widziałem. Fizycznie nie jestem w stanie wszystkich komentarzy przeczytać, aczkolwiek czytam sporo i często na nie odpisuję. Takiego zarzutu nie słyszałem, ale skoro Wojtek o nim mówi, to znaczy, że się pojawia. Myślę, że ważniejsze niż kilka procent takich negujących komentarzy, bo takie myślę, że warto je zakwalifikować. Ważniejsze jest to, że powinniśmy dalej edukować, czyli dalej robić swoje, bo zawsze jakiś hejter przyjdzie, zawsze przyjdzie ktoś, kto wie lepiej, zawsze przyjdzie ktoś, kto by nagrał to lepiej, nagrał to inaczej, zadał mądrzejsze pytania, zawsze. Ale na końcu myślę, że 90, a może nawet 95% widzów, którzy obejrzą dane materiały, z tego korzysta i o tym w ogóle nie napisze, bo widzimy, jaki jest procent oglądalności do komentarzy. Większość tych ludzi, którzy korzystają z naszych materiałów, czy to o złocie, czy innych, oni faktycznie robią z tego użytek, dalej pamiętając, że większość Polaków złota nie ma, jeśli faktycznie przy tym złocie się tutaj zatrzymaliśmy. Więc ja uważam, że powinniśmy my jako twórcy wyciągnąć z tego jedną lekcję, jeden wniosek, że warto dalej robić edukację finansową w Polsce. Dlaczego? Jednym z powodów jest to, że wielu naszych widzów jeszcze, nie wiem jaka to jest część, może to być 10%, ale dalej to jest, uważam, że to jest za dużo, warto to zmniejszyć, żeby ludzie rozumieli, po co się kupuje złoto. Bo spotkałem się z takimi ludźmi, z takimi naszymi widzami, którzy kupili złoto, a później je sprzedawali. Na przykład na spadkach. I oni mówią, straciłem, to sprzedaję, bo niska jest cena, to trzeba teraz sprzedać. Kasia Szewczyk zresztą o tym wspominała, że kolejka się do niej ustawiała i ci ludzie nie rozumieli, że jak jest promocja, to trzeba iść dokupić. Jak jest promocja w markecie, to idziemy dokupić. Jak są tańsze spodnie czy buty, to chętnie kupujemy. Jak jest tańsze złoto, to jakoś część tych widzów niestety sprzedawała i nie szła na tą promocję. Więc myślę, że ta edukacja nam jest potrzebna. Więc ja bym się bardziej skupił na tych ludziach, którzy dziękują nam, że żelazna rezerwa, że to bezpieczeństwo finansowe rodziny budują i często na kanwie naszych filmów na kanałach kupili w życiu pierwsze swoje złoto, a wcześniej się po prostu bali. Nasi goście i
nasze doświadczenia, budowa naszych rezerw finansowych w naszych gospodarstwach domowych, czy to przez srebro, czy złoto, sprawiła, że ci ludzie powiedzieli, kurde, skoro Kuszu, ty masz złoto, to ja też sobie kupię. Boję się, ale robię. I ty też często mówisz, Kuszu, że warto się bać i z tym strachem robić działania, często niepopularne, bo w domu mówią, a co ty złoto będziesz kupował, gdzie ty to będziesz trzymał? Pieniądze w banku są bezpieczniejsze, także lepiej niech to tam leży, po co ci złoto, gdzie to będziesz zakupywał? Lepiej nie mieć i czuć się bezpieczniej. Wielu ludzi zmienia to zdanie i uważam, że wszyscy powinniśmy się skupić na tym, co jest ważniejsze, czyli na edukacji. Wydaje mi się, że do końca świata, jak będziemy nagrywać, zawsze znajdzie się ktoś, kto nam napisze, że moglibyśmy to zrobić inaczej. Ja to tak bym odpowiedział na to pytanie. Filipie, spotkałeś się z podobnymi komentarzami albo opiniami? Jeszcze bym cię poprosił, żebyś przypomniał samo pytanie, bo panowie tutaj pięknie poszli w różne kierunki, sytuację, ale było to parę minut temu. Dużo poszło o tym złocie. Chodzi o to, że nagrywasz jakiś materiał i ten gość reprezentuje dany styl na przykład działania, czyli mówi o tym, że złoto warto i tak dalej, a na bazie tego widzowie potem interpretują, że powinni właśnie w ten sposób postępować całym majątkiem i generalizują to bardzo mocno. No tak, czasami się zdarza, że ktoś może mieć poczucie, że jeśli dane aktywo generuje ponadnormatywne zyski, to się w 100% zatowaruje właśnie w nim. Ale ani to nie buduje, to w gruncie rzeczy nie ma nic wspólnego z logiką, bo myślę, że trzymanie różnych w swoim portfelu aktywów, które wpływają na to, że można później też zarządzać tym, dokupować, zmieniać te proporcje, sprawia, że człowiek nie czuje się tylko bezpiecznie finansowo, ale też emocjonalnie, bo ma jakąś decyzyjność w tym zakresie. Swobodę. Tak, swobodę decyzji jak najbardziej. Może tymi proporcjami rozporządzać w dowolnym zakresie. Ja też kilka razy miałem materiały, realizowałem materiały z dealerami złota i pamiętam, że pierwsze odcinki, które były stricte poświęcone tej tematyce, spotykały się z dużym niezrozumieniem. Ludzie zwracali uwagę, komentujący zwracali uwagę, że jest to anachroniczny model, że teraz powinno się inwestować głównie wtedy w kryptowaluty, nieruchomości i tak dalej. Natomiast pojawiały się też poszczególne komentarze zwracające uwagę na to, że w czasach chociażby wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, jest to coś, co można ze sobą zabrać. Mieszkania raczej poza ślimakiem nikt ze sobą nie zabierze, tak mi się wydaje. A tutaj mamy możliwość wzięcia czegoś i chociażby zabezpieczenia swojej rodziny, czy to jest, myślę, że bezcenna wartość. Myślę, że to się też już zmienia, bo realizując kolejne odcinki, chyba w zeszłym roku z przedstawicielem firmy Tavex, z prezesem tej firmy, to pamiętam, że sporo pojawiało się merytorycznych kwestii w sekcji komentarzy. Ludzie dopytywali, chcieli, żeby w jakiś sposób prezes Pawlak doprecyzował kwestie poruszane w materiale, więc byłem zaskoczony, że może nie było już tak dużo wyświetleń jak przy tych pierwszych materiałach, ale przy kolejnym, tym ostatnim, zostały osoby najbardziej wytrwałe i które w świadomy sposób do tego wątku podchodzą. Dzięki wielkie za odpowiedź. Poszliśmy tak mocno w stronę złota, bo mi się wydaje, że nie tylko złota to będzie mogło dotyczyć tego typu interpretacja od strony widzów, ale jak jesteśmy przy tym złocie, to zostajemy przy nim na chwilę, bo uważam, że to jest akurat aktywo, które warto promować. Macie złoto? Ja już odpowiedziałem, że tak. Tak. Też. Myślę, że akurat tutaj trafiłeś na taką grupę, że chyba wszyscy tak musieli powiedzieć. Ja tylko jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo słyszę, że w głosie mam taką, nonszalancję. Ja po prostu jestem chory i dlatego może tak nie brzmię najlepiej. Ale bardzo chciałem dzisiaj być, więc od 2 dni starałem się, że tak powiem, dochodzić do pełnej sprawności. Cieszę się, że tutaj mogę być. Także wybaczcie mi te dysfunkcje. Ja nawet nie zauważyłem. Dzięki, że jesteś z nami. Bardzo Dawid, doceniamy. Mogę jeszcze dodać, myślę, bo jest tutaj wielu rodziców albo widzów naszych kanałów, uczestników InvestCaps, którzy mają dzieci, albo te dzieciaki gdzieś są w rodzinie zawsze. Coś, co mogę wam podrzucić jako takie fajne rozwiązanie pod kątem prezentów, bo to często jest
Często jest zagadka w głowie, co tutaj takiego kupić dzieciakowi, które dzisiaj wszystko ma. W tych czasach te dzieci wszystko mają, pełne pokoje często zabawek, wszystkich tych gadżetów, więc jeśli będziecie szli na jakieś urodziny, komunie, inne okazje, święta, to zachęcam do tego każdego z nas. Na szczęście żyjemy w takich świetnych czasach, że stać, żeby kupić srebrną monetę. Można też oczywiście kupić małą sztabkę złota. Gramowe sztabki złota to jest dzisiaj koszt około 500 chyba, jak dobrze. Dawno nie kupowałem tej sztabki. Dzisiaj jest do wygrania taka sztabka. Dzisiaj dokładnie. Warto przypomnieć, bo jest gra terenowa Metamorfozy finansowej i właśnie do wygrania jest taka sztabka. Także zachęcam wszystkich, którzy zamiast kupować kolejne zabawki dzieciakom, czy słodycze, czy inne rzeczy, które mają moim zdaniem mniejszą wartość i gdzieś tam będą zakurzone leżeć pewnie za kilka lat, no to taka srebrna moneta jest świetnym rozwiązaniem. Mój syn ma 18 miesięcy, już takie srebrne monety ma, więc zawsze jest dobry czas, żeby zacząć, nawet może nie edukację finansową, bo te dzieci jeszcze mogą tego nie rozumieć, ale w swoim czasie zrozumieją, no i te srebrne monety czy sztabki złota będą miały realną wartość w przyszłości. Tak, warto. I srebro, i złoto. Zresztą pewnego czasu ja sam daję w prezencie, zresztą Franek. Tak, Franek dostał od Dawida, dwójka, właśnie takie srebrne monety. Ale takie pytanie do was. W Metamorfozie finansowej dużo osób uczestniczyło, będących na sali. Kto z was w ostatnim pół roku, bo było wyzwanie 6-miesięczne, nabył srebro bądź złoto? Rękę do góry prosimy, żebyście podnieśli. O, widać. Jest sporo ludzi. To są na plus. To są na plus. Dzięki wielkie. Dobrze, mam teraz taki kierunek, który chciałbym zrealizować, bo sobie to wymyśliłem, więc idźmy w to. Publikujecie dużo treści, a wasze kanały mają już ugruntowaną pozycję. Jak reagujecie, gdy wypuszczacie materiał, który uważacie za wartościowy, napracowaliście się nad nim, a mimo to zaledwie zdobywa 2000 wyświetleń? Jaka jest reakcja youtuberów już w tej skali? Ja myślę, że my się cechujemy chyba jakimś spokojem, bo ja osobiście większą przyjemność w tej chwili czerpię, mogę mówić za siebie przynajmniej, z tego, że mogę porozmawiać z kimś interesującym i czegoś się dowiedzieć, niż że nie wiem, wykręci się jakiś spektakularny wynik, bo to jest wszystko do zrobienia. No, doskonale wiem, z kim się spotkać, kogo zaprosić, jakie pytania zadać, żeby odtworzyć stały mechanizm, który się sprawdzał w poprzednich latach. Wystarczy zrobić drugi, trzeci, czwarty, piąty odcinek z kimś, kto wygenerował za pierwszym i drugim razem po 1 000 000 wyświetleń. Czasami się to zdarza, natomiast osobiście w tej chwili się dosyć mocno interesuję tematami psychologicznymi i często zapraszać będę osoby związane z tym nurtem. Jednocześnie wiedząc, że moja społeczność może nie jest na to w pełni przygotowana, bo przez lata funkcjonowaliśmy w segmencie automotive, czy też właśnie adresowaliśmy treści stricte do przedsiębiorców, a teraz myślę, że widzowie potrzebują też jakiegoś nowego bodźca i poza tym, że ja czerpię przyjemność z takich spotkań, że się do nich mogę przygotować i coś w ciekawy sposób przedstawić, tak mi się przynajmniej wydaje, to oprócz tego mam wrażenie, że YouTube już nie jest takim medium stricte obrazkowym, gdzie ktoś jest nastawiony stricte na rozrywkę, tylko oczekuje jakiejś wartości. No i w takiej tendencji będę się chciał realizować w kolejnych miesiącach na YouTubie. A odpowiadając już na stricte twoje pytanie, to ja się bardzo cieszę, że mniej więcej od roku nie przeżywam ani dużych wyświetleń, ani małych. Nie przeżywałem niczego spektakularnego, gdy opublikowałem chyba ostatni wywiad z Buddą, który się gdzieś w internecie pojawił, czy z Krzysztofem Stanowskim też w ciągu ostatniego roku, czy z Mencenem, czy z Obajtkiem. Generalnie wiedziałem, że to wszystko wygeneruje wyświetlenia, ale to jest coś, o co się nigdy nie podejrzewałem, bo jeszcze parę lat temu pamiętam te przypływy adrenaliny, trochę jakbym tradeował, że jest wzrost, leci, super. Nie wiem, czy panowie mieliście podobnie, ale jestem ciekaw, czy Wojtek na przykład, który jesteś na YouTubie chyba jeszcze rok dłużej niż ja, czy ty jeszcze odczuwasz to, że jak jest słabszy wynik albo lepszy wynik, to bierzesz to do siebie, czy w jakiś sposób godzi to w poczuciu twojej własnej wartości? Czy biorę do siebie, to może trochę za mocno powiedziane. Na pewno jest coś takiego i to nie tylko na YouTubie. Mogę mieć budkę z hot dogami, no jeśli dzień będzie słabszy i sprzedam tych hot dogów mniej, to pewnie też siłą rzeczy gdzieś tam byłbym trochę mniej zadowolony i tak samo jest na YouTubie. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w o tyle komfortowej pozycji, że generalnie nam idzie, więc nawet jeżeli czasami idzie troszkę gorzej, to nic takiego się nie dzieje. Tym bardziej, że jeżeli sami czerpiemy z tego jakąś radość,
Na przykład ja ostatnio miałem bardzo dużo radości, bardzo wiele się nauczyłem. Nagrałem Q&A z panią profesor Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Ponadgodzinny materiał, on ma tam 30 000 wyświetleń. To nie jest żaden wielki hit, ale po pierwsze bardzo mnie cieszyło to, że tak ważna osoba dla całego systemu monetarnego właściwie w państwie pojawiła się. De facto Q&A z nią było na moim kanale. Bardzo wiele się od niej nauczyłem. Widać, że ma ogromną wiedzę. No i dobra, i też na pewno ktoś to jeszcze docenił z tych 30 000 osób. To nie jest 100, 200, 300 tysięcy. Pewnie wiele osób, wielu widzów, wielu moich znajomych przeskrolowało to, gdzieś tam myślą, 30 000, co to? Nie znam tej pani, nieważne. Ale mówię, jeśli mi to osobiście sprawia radość, to trochę tak jak u ciebie, to wiem, że warto. Ale no właśnie, gdybyśmy mieli bardzo małe kanały i gdybyśmy się dopiero próbowali przebić i gdybyśmy na tym nie zarabiali i gdyby tak mijały miesiące, to wtedy myślę, gdyby kolejny materiał notował słabszą oglądalność niż średnia, no to pewnie bym to przeżywał. Na szczęście nie muszę. Ja chciałem zachęcić wszystkich naszych widzów, którzy oglądają cyklicznie nasze odcinki, nasze kanały, do czegoś, o co chyba nigdy nie prosiłem i wydaje mi się, że żaden z nas nigdy nie prosił. Zachęcam was do tego, abyście byli uważni, abyście byli ciekawi i otwarci na filmy, które mają mniej wyświetleń. Dlaczego? Bo zdarzały się takie sytuacje niejednokrotnie, gdzie ktoś wpadał na jakiś film i pisał do mnie albo mówił do mnie w nagraniu głosowym: Kuszu, trafiłem teraz na taki film u was na kanale i on miał tylko 20 000 wyświetleń. Ale to była petarda, co tam po prostu była za wiedza. Ja tam nie kliknąłem kiedyś, bo było mało wyświetleń. Wiecie, sugerując się wysokimi wyświetleniami, budując sobie w głowę taką informację: o, to ma dużo wyświetleń, to na pewno będzie dobre. Wiecie, widzicie, że jest 100 000, to na pewno tam wejdę. A tu jest 10 000, to może to jest słaby materiał, to ja tam nie klikam. I często to jest błąd. Dlatego do tego zachęcam, bo materiałów jest tak dużo. Ja jestem tego świadomy, że część materiałów nie ma kiedy oglądać, nie ma kiedy słuchać. Ja sam jako twórca też dużo konsumuję. Dlaczego? Bo polski YouTube jest bardzo jakościowy. Usłyszałem to od wielu Polaków mieszkających za granicą, a jest tu was również Polaków z zagranicy mnóstwo, bo wczoraj słyszałem nawet jedna z dziewczyn z naszych widzek przyleciała z Jordanii, jak dobrze pamiętam. Tak, przyleciała z Jordanii. Także nie tylko Europa, naprawdę latacie po całym świecie. 20 milionów Polaków, naszych rodaków na stałe mieszka za granicą. Jest nas dużo, jesteśmy wszędzie, więc do tego was zachęcam, żebyście byli dociekliwi, żebyście szukali materiałów wśród tego wszystkiego, co nagraliśmy, historycznych, które często mają małe wyświetlenia, ale jest tam praca włożona. Nie tylko moja, nie tylko chłopaków, ale też tych gości, którzy byli. No i na koniec, podsumowując i wracając do tego pytania niejako początkowego, już to trochę mamy za sobą, żebyśmy się bardzo martwili tym, że jest jakiś słaby wynik. Oczywiście świetne wyniki nas cieszą i radują, że trafiliśmy w jakiś materiał albo w dany czas, w dany trend, który jest, no bo są jakieś trendy, coś się w danym momencie klika. Co my na kanale bieżąco robimy? Pytamy was. Odpaliliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, media społecznościowe mocno. Nie mieliśmy do tej pory tyle czasu, żeby to tak robić. Zauważacie pewnie w ostatnich 2 tygodniach, że nasze media społecznościowe, dosłownie wszystkie, nawet Xa otwarliśmy, zaczęły żyć mocniej niż do tej pory. Dlaczego? Bo chcemy dopytywać, co tak naprawdę jest wam potrzebne. Bo ja nagrywając film może mi się wydawać, ale ja nie nagrywam dla siebie, dla siebie samego, bo tam by było jedno wyświetlenie. Nagrywam dla was, dla moich widzów i chciałbym, żeby te materiały, które tworzymy, które będziemy tworzyć przez najbliższe tygodnie i lata, były jak najbardziej dopasowane do tego, co aktualnie potrzebujecie, jak zmienia się świat, bo przypomnę, że mój kanał i pierwsze 30 filmów nagrywałem jako solo, bez żadnego gościa i opowiadałem o mojej pracy, czyli o nieruchomościach. I dopiero później, zauważając w pandemii, że temat zdrowotny, że temat inwestycji, zabezpieczenia finansów sprawił, że ten nasz kanał rozwinął się jak piękna róża i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, bo po prostu potrzeby nas, Polaków, się zmieniły. Także ja też to obserwuję z całym zespołem, w którym kierunku to idzie. No i każde słabsze wyświetlenia też analizujemy, dlaczego tak jest i jak to zmienić, żeby dotarła ta wiedza do jak największej ilości Polaków. Ja też chętnie dodam jeszcze parę słów i ponownie niejako przerzucę winę na was, ale nie tylko na was, bo sam też jestem konsumentem YouTube'a. Mamy coś takiego w swojej naturze. No po prostu lubimy
te piosenki, które już znamy. Lubimy te twarze, które już znamy, te głosy, które już znamy. Oczywiście wiele osób zaprzecza temu, no ale niestety tak jest. Są takie komentarze, ciągle te same twarze, zapraszajcie kogoś innego. No, niekiedy są te eksperymenty i ten ktoś inny ma 10 razy mniej wyświetleń, bo nie jest tak porywający dla ludzi. To samo z wyświetleniami. Tyle osób na pewno mówi, że tam wyświetlenia to nie jest najważniejsze, mnie interesuje mądry, inteligentny. Trochę jak z tymi clickbaitami materiał, tylko potem nie klika się w to. No właśnie. Lubimy jako ludzie podpinać się do tego, co jest popularne, co rośnie, co ma dużo wyświetleń, czym inni są też zainteresowani. Lubimy być częścią grupy, która coś znaczy, więc taka trochę nasza natura i no tak, zachęcam, żeby łamać to w sobie. Tak jak mamy w sobie naturalnie lenistwo, chcemy jako organizmy osiągać jak najwięcej, jak najmniejszym wysiłkiem. Tak, no to tak samo jest tutaj. Chcemy to, co łatwe, szybkie i co czujemy, że daje nam jakąś korzyść. I tak jak zmuszamy się do wysiłku fizycznego, tak samo zachęcam do wysiłku intelektualnego, żeby właśnie słuchać osób, których jeszcze nie znamy. Bo te najpopularniejsze to my wiemy, co one tam z grubsza powiedzą, prawda? Także polecam. Sam staram się to robić, ale też przyznaję, to nie jest łatwe. Nie jest łatwe, a rozszerzenie horyzontów jest kluczowe. Gdybyśmy nie rozszerzali horyzonty, a bylibyśmy tylko w jakiejś tam analizie tego samego cały czas, to stalibyśmy poniekąd w miejscu. Widzę, że Grzesiek się wyrywa, bardzo proszę, śmiało. Ja tylko proszę, ja tu jestem uczestnikiem, ty prowadzisz, dzięki. Jedno jeszcze zdanie do tego, co powiedział Wojtek teraz, bo jeśli słuchamy tych samych gości w kwestii inwestycji, tutaj bądźmy przy tym, bo jesteśmy na inwestycyjnej imprezie, to najczęściej dowiadujemy się już tego samego. Najczęściej, ja tak często mam, że jestem zawiedziony jakimś wywiadem, mówię, kurczę, no nie dowiedziałem się niczego nowego, może w innych słowach, może w innej intonacji, może w innym studiu, ale często to jest taka trochę dyplomacja inwestycyjna, tak bym to nazwał, i często mówię, no nie dowiedziałem się niczego nowego. Więc pamiętajcie, jeśli słuchacie ciągle w kółko tych samych nazwisk, to jest moje zdanie, to nie dowiadujemy się najczęściej niczego nowego. A jeśli wysłuchamy kogoś innego, kogo nigdy nie słuchaliśmy, czy w kwestii geopolityki, polityki, czy innych tematów, to najczęściej jest tam trochę inny pogląd i warto się otwierać. Ja sam się otwieram w temacie geopolityki, wyszukuję, nie tylko nagrywam na YouTubie, jakieś tematy mamy już nagrane i będziemy nagrywać też nieznane nazwiska w tym temacie, ale sam rozmawiam, dyskutuję na co dzień, pytam, dlaczego tak myślisz, dlaczego w tym kierunku, dlaczego mówisz zupełnie inaczej niż mainstream, z czego to wynika. Sam jestem ciekawy, do tego zachęcam, bo tak jak powiedział Wojtek, nie tylko zmuszajmy się do aktywności fizycznej, która jest trudna, nie chce nam się tego robić, ale warto dla zdrowia. Tak samo intelektualnie też się zmęczmy, bo ten świat jest taki, że on nas po prostu usypia, więc warto pracować nie tylko nad ciałem, ale też nad głową. Macie taką jedną książkę, którą czytaliście kilkakrotnie i czytając ją kilkakrotnie wnosiła za każdym razem coś innego? Raz wystarczy. Raz wystarczy? Odpowiem ci na to pytanie za parę minut, muszę się zastanowić. Jasne. Ale wydaje mi się, że to jest logiczne, że są takie książki. No, nie jest ona związana z jakimś ruchem inwestycyjnym, ale no, ja pamiętam, że na różnych etapach życia wracam do książki Marka Edelmana Bóg śpi i na pewne rzeczy patrzę inaczej. To jest taka bardziej egzystencjalna, ale ja już mówiłem, że kanał mam poniekąd też o bardziej ogólnej formule, więc mogę też sobie pozwolić na to, że nie będę się stricte ograniczał do wątków finansowych. A jak to wygląda u ciebie, Grześku? Ja się zastanawiam, ale takie dwie książki, które bardzo często miałem w ręku i trochę je studiowałem, traktowałem jak dziennik i one były pierwszymi moimi książkami, które w mojej ocenie kiedyś nie szanowałem, czyli malowałem po nich, długopisem zaznaczałem, zakreślałem i one są najbardziej zniszczone. Pierwszą z nich jest Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi, a druga książka to jest Bogaty ojciec, biedny ojciec i to były moje początki. Ja nie rozumiałem obu tych książek, serio. Czytając te książki, czytałem je dlatego, że ktoś mi je polecił i nie rozumiałem obu. Zastanawiałem się, dlaczego ja mam się interesować innymi ludźmi, dlaczego ja mam dać mówić innym ludziom, dlaczego mam słuchać, dlaczego mam sprawiać, że oni czują się ważni i dlaczego mam zajmować się inwestycjami i słuchać kogoś ze Stanów Zjednoczonych, skoro jestem w Polsce. Nie rozumiałem tego, ale czytałem, bo była taka moda na te książki, serio. W tym czasie, kiedy zaczynałem, to było lat temu wiele, nie wiem, z 20 może, kiedy czytałem te książki. A dziś, po czasie, kiedy polecam ludziom i sam przeglądam często te książki, to
Zupełnie inaczej te książki się czyta. I ja bardzo często dostaję taką propozycję od ludzi, którzy są na początku drogi, a później po jakichś pierwszych sukcesach przedsiębiorcy czy inwestora, oni mówią, że wróciłem na przykład do książki bardzo prostej, przecież wiecie doskonale, to jest prościutka książka dla każdego, nawet początkującego i oni mówią, zupełnie inaczej rozumiem teraz tę książkę, zupełnie co innego wyciągam, bo jestem na innym poziomie świadomości. Więc ja was zachęcam, jeśli macie jakąś książkę, którą przeczytaliście dawno, dawno temu, a przez te ostatnie lata się edukowaliście, robiliście jakieś postępy u siebie w domu, czy w firmach, czy w swoich finansach, czy w zdrowiu, to przeczytajcie sobie książkę, która rozpoczęła waszą przygodę w tej zmianie, w tej metamorfozie zdrowotnej, relacyjnej czy finansowej. Przeczytajcie sobie tą książkę, która była inspiracją dla was do tej zmiany. Już teraz po kilku latach. Zobaczycie, że znajdziecie w niej zupełnie inne rzeczy. Tak samo jest z filmami. Zobaczcie sobie film Matrix dzisiaj. Zobaczcie sobie film Matrix dzisiaj. Kiedy widzieliśmy go lat temu, nie wiem, 15 w kinach, czy 20, naprawdę, bo to już tyle lat minęło. I zobaczcie sobie, jak wygląda film Matrix z dzisiejszej perspektywy. Wiem, że wielu z was widziało, bo część nawet mi o tym mówiła, że to jest niesamowite, jak to się zmienia, jak my się zmieniamy, jak nasza perspektywa się poszerza, ile mamy doświadczenia i jak chłoniemy właśnie książki zupełnie inaczej po tym czasie. Więc ja mam takie dwie i to są zupełnie inne książki po tym czasie. Właśnie nawiązałem do tych książek, bo przyszło mi to do głowy, ponieważ mówiliśmy o tych materiałach z tymi samymi osobami mówiącymi bardzo podobne treści. I te treści są bardzo podobne, owszem, ale to też wynika z tego, że my sami często się nie rozwijamy i oglądamy podobne treści w czasie. Ja mam taką książkę, Robert Kiyosaki również, czyli Kwadrant przepływu pieniędzy. Czytałem ją kilkukrotnie w swoim życiu i patrząc zupełnie inaczej na te kwadranty, mają coś inaczej już zbudowane, inaczej przechodząc pewnego rodzaju drogę, którą miałem wcześniej. I teraz nasi widzowie, nas oglądający, jak mają przestrzeń do tego, żeby te materiały z tymi samymi osobami zobaczyć, ponowne treści, choćby o tych inwestycjach, o których powiedziałeś, to jeżeli tam nie uzyskują tej wartości poza, ja to mówię, historyjkowaniem o tym, co się dzieje teraz na świecie i co ma wpływ na co, bo to jest element również, który gra, to potrzebujemy zająć się tą koszulą, która jest najbliżej naszego ciała, nami, a zmiana, która w nas zajdzie, da przestrzeń do tego, żeby nawet z tych samych materiałów wyciągnąć coś zupełnie innego w przyszłości, ponieważ my dojrzeliśmy do tego, żeby z tego skorzystać. Nie wiem, może jestem ignorantem, może jestem trochę pyszny, ale staram się nie oglądać drugi raz tych samych filmów, książki. Jakieś tam chwytałem, ale kartkowałem raczej. Mam wrażenie, że tracę czas, że robię to samo. Rozumiem. Jasne. Dzięki wielkie. Przejdźmy do takiego punktu, który równie ciekawy jest. W jaki sposób reagujecie na komentarze, które zarzucają wam stronniczość, sianie strachu, to, że się sprzedaliście, dużą komercjalizację? Tak po prostu. A takie komentarze się pojawiają na wielu kanałach, pod wieloma odcinkami, oczywiście od różnych osób. Pytam tutaj o waszą reakcję. Parę takich przykładów wyświetla się na ekranie. Jeżeli macie ochotę, mogę przeczytać. Duży w maluchu. Mam mieszane odczucia. W jednym odcinku Filip opowiadał, jak to jakaś partia proponowała mu kasę za promowanie jej na jego kanale i że nie będzie poruszał tematów politycznych, a teraz rozmawiali o konkretnej partii. Mam uczucie, jakby ktoś mu zapłacił za tłamszenie konkurencji, a pan Marcin święcie przekonany, że gotówka nie zniknie, zobaczymy za ileś lat. Oby się nie pomylił. A pamiętasz spod którego odcinka? Marcin i Wódź. Okej, ale ja trochę będę abstrahował od tego komentarza, bo... Ja może jeszcze uzupełnię moje pytanie, jeżeli pozwolisz. Komentarzy mnóstwo pod różnymi naszymi odcinkami. U Wojtka nie było tak łatwo znaleźć coś, co można byłoby tutaj pokazać. Pod materiałami u nas, u Filipa pojawiają się tego typu komentarze. Ja tutaj patrzę na koszt twórców, teraz patrzę na nas, jakby osoby, które starają się dostarczać materiały. Jakie są wasze reakcje? O to chcę zapytać. Nie patrzę na słuszności tych komentarzy, nie w tym kierunku podążam, tylko to, co my odczuwamy i czy to budzi jakąś presję, czy to już jest ten poziom profesjonalizmu, że to zupełnie jest z tyłu głowy, bo ja na to reagowałem na początku, jak wchodziłem do YouTube'a, jestem kilka lat, biznesowo trochę dłużej, ale jednak tworząc z Grzegorzem materiały czy u was, reagowałem na tym osobiście na początku. I chciałem was zapytać, jakie są u was te reakcje?
No, ja już się tym zajmuję od prawie 12 lat. Wojtek też bardzo długo. Myślę, że czymś niezdrowym by było to, gdybyśmy się emocjonowali każdym komentarzem, tak jak na początku naszej działalności, ale pamiętam, że przez pierwsze pół roku, a może nawet dłużej, ja w sekcję komentarzy nie zaglądałem, bo po prostu się bałem. Bałem się, że mnie to zrujnuje emocjonalnie, będę się czuł z tym źle, jeszcze mnie to zdemotywuje do dalszych działań, ale to, co zauważam, to, że ludzie nie odróżniają jednej rzeczy, przynajmniej autorzy takich komentarzy. Ja faktycznie, powiedziałem, że nie będę chciał gościć polityków na zasadach współpracy komercyjnych, no bo wydawało mi się, że to by było nie na miejscu, gdybym na przykład, co było faktem, w drugiej turze wyborów prezydenckich, no już nie będę mówił których, ale no, pojawiła się propozycja nagrania wywiadu z jednym z kandydatów za określone środki. Czy no, takich propozycji na pewno było parę. Jestem przekonany, że wy też je dostawaliście. Natomiast wydaje mi się, że to by było po prostu nie na miejscu. Teraz poza tym musiałaby to być jakaś pieśń chwalebna dla klienta, którym w danym momencie jest komitet wyborczy danego kandydata, a to by było coś, z czym ja się bym czuł fatalnie. No. I chyba nie ma takich środków, które by sprawiły, żebym był w stanie w jakiś sposób to sobie zracjonalizować, bo no, już same te kwoty były takie, których nie dostanę od żadnego klienta na rynku komercyjnym i to też jest bardzo deprawujące, że ktoś w sumie w jakimś sensie z publicznych środków taką ma lekką rękę. No, ale wracając do meritum. Teraz nie mam problemu z tym, żeby zapraszać polityków, ale w taki sposób, żeby móc z nimi rozmawiać na swoich warunkach i w żaden sposób nie dopasowywać się do ich narracji. Miałem taką burzliwą dyskusję z jedną z asystentek pewnego parlamentarzysty, która mi powiedziała, że jak nie dostanie pytań, to nie damy człowieka na wywiad. Takiego użyła określenia, a ja powiedziałem, że no to nie będzie wywiadu, ale oczywiście tutaj sprawdzaliśmy się wzajemnie, to nagranie doszło do skutku, ale też mnie to zdziwiło, że ktoś podejmuje takie ryzyko i może sprawić, że ja teraz bym na przykład powiedział, o kogo chodzi i w ten sposób go trochę, tego kandydata, może nie kandydata, kandydata w sumie na prezydenta, zdyskredytował. No. I co jeszcze by tutaj można było powiedzieć, żeby ten wątek wyczerpać? I reasumując, w żaden sposób do siebie tego personalnie nie biorę. Tak jak wyświetleń na plus i na minus nie biorę do siebie, tak komentarzy też do siebie nie biorę. Może to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś wypalenia, zobojętnienia, ale szukałem ostatnimi czasy mocniejszych bodźców i w związku z tym stwierdziłem, że niewątpliwie nagrywanie z politykami będzie takim dodatkowym wyzwaniem i czymś, co sprawi, że wejdę w jakiś nowy segment. I myślę, że tutaj chciałbym podprowadzić pod odpowiedź Wojtka, bo on ostatnimi czasy gościł na kanale prezesa Rady Ministrów, byłego pana Morawieckiego i też zarzucano mu stronniczość. Ja też z kolei... Przed wywiadem, to ważne. Przed, ale po wywiadzie też na pewno były osoby, które mogły zinterpretować to na własny sposób. I ja też się z tym często mierzyłem. Jak zapraszałem na przykład Hołownię, to ludzie pisali, że jestem tobą rozczarowany. Zapraszałem Mentzena, też jestem tobą rozczarowany. I każdorazowo tak było i będzie, że ludzie będą utożsamiali i z tym się nic nie zrobi. Sytuację, w której gościsz kogoś na kanale i ktoś już myśli, to ta ekspozycja tego danego gościa na tym kanale świadczy o poparciu. A absolutnie tak nie jest. Jeżeli mogę, i zaraz Wojtku jak najbardziej oddam głos. Cieszę się, że rozpoczęliśmy od tego tematu i od kwestii politycznych, bo zaakcentowałeś to bardzo mocno. Ja bardzo doceniam. Wojtkowi to już mówiłem, tobie Filip jeszcze nie, a jest okazja. Doceniam, że takie materiały tworzycie, nie tylko wy, bo jeszcze choćby teraz Kanał Zero też fajnie idzie w tym kierunku takich materiałów fajnie kreowanych. I dla mnie to jest przestrzeń, żeby poznać zdanie tych kandydatów, bo ja nie słucham z tej tak zwanej standardowej telewizji i tam nie wchodzę, nie szukam informacji, a wy, ja nie widzę stronniczości. Materiał, do którego zaraz się odniesiesz, ja też ci pisałem od razu na WhatsAppie, zanim wyszło, że no ciekawie będzie, a potem po materiale od razu, że świetna robota, nie? Że tam było po prostu to zrobione redaktorsko i
pracę na naszych kanałach fajnie, jakbyśmy widzieli. Ja jestem za tym. Ale komentarze i tak się będą pojawiać, bo tutaj i teraz lekko do tego warto podchodzić. Wojtku? Tak, odnosząc się krótko do samego sedna pytania, to z tymi komentarzami jest trochę jak z tymi wyświetleniami. Z biegiem czasu, jak na wszystko, myślę, człowiek się trochę uodparnia i też może sobie właśnie pozwolić, żeby jednak nabrać tej grubej skóry i część po prostu zignorować. Co do tego komentarza wyświetlonego, to według mnie troszkę zabawny, bo akurat u nas jest oprócz tematów biznesowych i podobnych też bardzo duży nacisk na gospodarkę, na kwestie wolności gospodarczej i tak dalej. Więc jeżeli ta pani, zdaje się, pisze, pani Zofia, że my nie proponujemy żadnych rozwiązań, no to bardzo mocno przestrzeliła, ale to też zostawmy. Natomiast rzeczywiście sprawa z Morawieckim ostatnio, komentarz, który mnie, nie powiem, zabolał, ale tak trochę ręce opadły, jak najpierw dodałem zdjęcie samo, że będzie taka rozmowa i tam pojawiły się już komentarze, nie widząc tej rozmowy, przekreślające. I to rzeczywiście tak gdzieś tam wpłynęło na mnie, że sobie myślałem, facet, naprawdę uważasz, jeden z drugim piszący to, że ja prowadzę kanał 13 lat i naprawdę zrobię coś takiego, że wpuszczę tutaj teraz premiera i wystawię mu laurkę i dzięki temu ja stracę, on zyska. No naprawdę masz mnie za takiego człowieka, że ja taki błąd popełnię po 13 latach prowadzenia kanału. Także takiego kanału. Tak, to trochę dotknęło, że ktoś jeszcze nie widząc materiału już po samej zapowiedzi będzie przekreślał. Natomiast jestem bardzo zadowolony z odbioru tego filmu, bo chyba najbardziej wyplusowany komentarz, 600 czy 700 łapek, to jest, uwaga, cytuję, w końcu jakiś wywiad, gdzie prowadzący, to jest cytat, nie klęka do berła premiera. Więc finalnie jestem zadowolony. Tak ktoś napisał. No ja miałem podobny odbiór, jak oglądałem ten materiał. Wojtek, widzę, że Wojtek... Jakiś komentarz, panowie, do tego? Moją drogą, ciekawe zdarzenie było, bo no jednak jest kanał wprost wolnościowy, tam było dużo wątków gospodarczych i wolnościowcy mieli bardzo dużo uwag do pana premiera i tam go jechali w tych komentarzach za COVID, za wszystko. Było bardzo dużo krytyki w stronę premiera i ciekawie się obserwowało zagubionych pisowców w tej sekcji komentarzy, bo chyba nie wiedzieli, co się dzieje i też próbowali mnie przypisać do Tuska. Tam pisali, to teraz Tuska zaproś, do tej plemiennej wojny dwóch stron. Byli mocno skonsternowani, że cała Polska nie dzieli się na tylko te dwie strony. Ja się odniosę jeszcze krótko do tego, może nawet nie komentarza, bo komentarz jest, jaki każdy widzi. Ktoś mnie tam podsumował, że jestem... Ja może go przeczytam, jeżeli mam. Tak. To tak, panowie obczaili, że można zrobić dobrą kasę na szkoleniach i nakręcają otoczenie. Bo niezłe jest z tego siano. Mój ulubiony Grzesiu się sponiewierał tym filmem. Bardzo się cieszę, że ktoś tak napisał, no bo ja nie jestem ani zielony dolar, ani pizza, żeby każdy mnie lubił i każdy mnie szanował i ten kanał po prostu będzie mój, tak? On zawsze będzie mój i zawsze ja będę nagrywał to tak, jak ja chcę i będę zapraszał tych gości, którzy są według mnie ciekawi. Pytam was, moich widzów, co byście chcieli, ale uznałem, że polityków zapraszać nie będę. Nie dlatego, że nie chcę z nimi rozmawiać, bo przecież Sławka Mencena znam prywatnie, Grzegorza Płaczka znam prywatnie i z nimi rozmawiałem jeszcze przed momentem, kiedy Sławek Mencen wystartował w wyborach prezydenckich i kiedy Grzegorz Płaczek został posłem. I wtedy stwierdziłem, że okej, oni już są bardzo zaangażowani w politykę, robię przestrzeń do tych rozmów, czy to właśnie u Filipa, czy Wojtka, czy Krzysia Stanowskiego, którego wczoraj zresztą spotkałem, chwilę porozmawialiśmy. Te rozmowy są, więc stwierdziłem, że dam przestrzeń na coś innego, że po prostu tych rozmów innych niż w mainstreamie jest tak dużo już nawet na polskim YouTubie, że po prostu wystarczy, że nie będę robił kopiuj i wklej tego samego, kolejnych rozmów, przynajmniej na tym etapie, przynajmniej w tym roku, przed wyborami prezydenckimi w maju i zrobię przestrzeń na coś innego, co też robimy. A te komentarze, powiem wam, pojawiają się właśnie tylko w komentarzach, te negatywne komentarze. Od wczoraj stoję tutaj z wami przez kilka godzin, czy wieczorem rozmawiamy, dzisiaj to będzie tak samo i podchodźcie, rozmawiajcie. Ja nigdy nie słyszałem żadnego hejtu w moim kierunku. Zawsze to jest taka krytyka merytoryczna, taka krytyka konstruktywna. Zawsze są jakieś podpowiedzi, ja je przyjmuję, bo nie robię idealnie. Nie da się robić idealnie. Zawsze jest coś do poprawy i my to doskonale wiemy. Tak pod kątem pytań, tak pod kątem przygotowania, wyboru gościa i czasami robimy błędy.
Bo jesteśmy ludźmi. Ja czasami się pomylę, ja czasami czegoś nie dowiozę, bo jesteśmy ludźmi. A komentarz ten związany z tym, że dorabiamy się na szkoleniach jest bardzo ciekawy. No bo po pierwsze my nie żyjemy ze szkoleń, z konferencji. Robimy konferencje raz w roku dla widzów, ale uwaga, robimy konferencję płatną, która trwa kilka dni, która jest na najwyższym możliwym poziomie i same koszty to jest kilka tysięcy złotych, więc nie da się tego zrobić za darmo i my o tym mówimy wprost. A na darmową imprezę zapraszamy na przykład na InvestCapsy, bo przecież część biletów tutaj była darmowa i pokazujemy, że po prostu dajemy coś drogiego, ale coś, co jest z ogromną jakością, ale są też jakościowe rzeczy w Polsce, na które można załapać się wcale nie płacąc pieniędzy. I to są na przykład InvestCapsy, gdzie wielu z was przyjechało. I powiem tak, zawsze będą hejterzy, zawsze będą negatywne komentarze, ale nigdy nie spotkałem się z takim komentarzem negatywnym wprost, bo ludzie się po prostu boją. Jeśli ktoś ma coś do mnie, szczerze, to ja jestem na to otwarty również wprost. Zauważcie, jeszcze pytanie do was, chłopaki, czy dostaliście kiedykolwiek negatywny komentarz wprost, 1 na 1, bo ja nigdy przez te prawie 5,5 roku, nigdy. Ludzie się po prostu boją, w komentarzach jest ta anonimowość, która pozwala pisać takie czasami rzeczy, jak tutaj widzieliśmy. No to w ogóle byłaby ciekawa koncepcja, żeby internet był dla wszystkich pod imieniem i nazwiskiem. Nie postuluję czegoś takiego. Nie mówię, że trzeba to zrobić, ale taki eksperyment, ciekawe jakby to wyglądało. No ale masz na Facebooku... Żebym się bardzo zmienił. Na Facebooku masz przecież ludzi zmieniają nazwiska. Ale mimo wszystko możesz sobie założyć, wiesz, Jana Kowalskiego i udawać kogoś, kim nie jesteś. Profil, nie? I im się posługiwać w ramach tych czynności. Na mocy tego też warto przypomnieć, że macie wodę do dyspozycji. Chyba żaden z was nie skorzystał z tej wody. Wojtku, jeżeli pozwolisz, bo moja się skończyła. Jasne. Ale jak już jestem w tej czynności teraz, to uzupełnię i twoją szklankę. Tam Grzesiek, jakbyś mógł właśnie, bo jeszcze parę pytań jest. Kanały, które prowadzicie, czy prowadzimy, bo też wspólnie prowadzimy kanał z Grzegorzem, no nie ma co ukrywać, są biznesem. Też to robimy w celach zarobkowych i tu się nie ma czego wstydzić. Normalnie to jest normalna rzecz. Moje pytanie właśnie teraz będzie szło w kierunku zarabiania. Jakie granice etyczne stawiacie sobie, jeśli chodzi o współpracę z firmami lub jakimiś promocjami, w szczególności w obszarze finansów? Czy takie granice są? Jakie są weryfikacje? Mówię o partnerach, którzy występują w waszych filmach i od razu zaznaczam, że ja nie dostrzegam przekraczania granic. To nie o to chodzi w tym pytaniu, tylko czy te weryfikacje mają miejsce, czy po prostu kto więcej zapłaci, tego bierzemy i tyle. Jak do tego podchodzicie? U mnie jest, chyba mogę się, nie wiem, z perspektywy widzów nawet pochwalić. Wydaje mi się ze wszystkich kanałów biznesowych najmniej komercyjnych współprac. Granice są czysto intuicyjne, rzeczywiście części się odmawia. Piszą ludzie często wprost anonimowi, których celem wystąpienia ma być szybki lejek do sprzedaży. No odmawiam oczywiście. Zdarzają się pisać naganiacze, mówiąc wprost, ludzie o wątpliwej renomie w tych i innych środowiskach. No to też odmawiam po prostu. Natomiast tak jak mówię, nie ma tego dużo, granica jest intuicyjna, to po prostu jeśli odpisuję sam, no to szybka decyzja, jeśli ktoś tam inny od nas odczyta, no to jeszcze mnie zapyta, bo nie wie, jaką podjąć decyzję. No i cóż, jeśli chodzi o te wątki polityczne, tak jak teraz z premierem, no to oczywiście nie był to wywiad sponsorowany i gdyby miał być, to bym go nie przyjął albo powiedział, że nie, to musi być niesponsorowany, bo nie może ze mną coś takiego zostać. No i tyle. Dla mnie to jest dosyć prosta sprawa. I mówię, nie ma tego dużo u mnie na kanale, także nie muszę tego jakoś specjalnie roztrząsać. Jasne, dzięki wielkie. Grześku? Ja myślę, że mam łatwiej, dlatego że za wspólnika i przyjaciela i partnera właśnie na YouTubie biznesowego mam ciebie, Dawid, czyli z ogromnym doświadczeniem w świecie finansów, z ogromnym zapleczem, też ludzi, którzy mogą nam pomóc zweryfikować te współprace finansowe, biznesowe, finansowe, które na kanale się... Wielokrotnie korzystaliśmy ze wsparcia Marcina Wenusa i jego podpowiedzi, jego ekipy, również rozmawiając o różnych podmiotach. Dokładnie tak, tak było. Więc jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, bo często te decyzje podejmuje właśnie Dawid, bo ja po prostu nie mam nawet jakiegoś odniesienia weryfikacyjnego, jak sprawdzić, jak zweryfikować firmę, która do nas się zgłasza, a tych zgłoszeń jest coraz więcej. Jako kanał rośniemy, jako społeczność rośniemy i tak jak wczoraj mówiłem tutaj odbierając nagrodę dla youtubera
na rynku, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie jesteśmy ani najstarszym kanałem, ani największym, ani z największą ilością wyświetleń, ale myślę, że z bardzo fajną społecznością, która też zdaje sobie z tego sprawę, oczekuje takiego zdrowego rozsądku, takiej wiarygodności, takiej prawdziwości. No ale skoro mówimy i promujemy hashtag nie wstydzę się finansów, no to o tych finansach mówimy. Kanał YouTube jest też biznesem. Ogromne środki wydajemy na to, żeby to produkować to, co widzicie. Metamorfozę finansową jako cały projekt stworzyliśmy za własne pieniądze i on jest bezpłatny, jako pierwsza bezpłatna platforma edukacji finansowej w Polsce i tak będzie, więc te pieniądze musimy wydawać, więc trzeba je też zarabiać. Na początku zarabialiśmy je w swoich innych biznesach i dotowaliśmy YouTube'a. Często to mówiłem, że kilka tysięcy na samym początku dopłacałem każdego miesiąca, a później to były kwoty, gdzie tylko zero trzeba było dopisywać z tyłu, bo to są takie kwoty, jeśli się robi tego tak dużo jak my. Więc my to robimy. Najnowsza współpraca, myślę, że mogę powiedzieć, bo to żadna tajemnica. Wczoraj najwięcej statuetek odebrała polska firma XTB i taką właśnie współpracę aktualnie zaczynamy na naszym kanale. Na pewno patrzymy na to, żeby to były, jeśli oczywiście jest to możliwe, polskie firmy, bo patriotyzm gospodarczy jest u nas nie tylko hasłem, ale przede wszystkim jest w sercu i takie odcinki też będziemy nagrywać na naszym kanale. Będziemy promować, zresztą ja często o tym mówię, promujmy, jak mamy zostać drugą Szwajcarią albo po prostu lepszą Polską. Najpierw zaufajmy sobie, polubmy siebie jako Polacy, jako przedsiębiorcy. Jeśli mamy wydać 100 zł z portfela, to zadajmy sobie pytanie, czy nie możemy tego wydać w polskiej firmie. Od tego zacznijmy po prostu budować lepszą Polskę finansowo. Chwilę temu Wojtek wspominał o tym, że stara się w jakiś sposób przez sito przepuszczać te wszystkie propozycje związane z wystąpieniami na kanale. Ja ogólnie nie uważam, żeby coś było złego w podejmowaniu współprac, natomiast rzecz polega na tym w moim przypadku, że wy macie swoje produkty, które gdzieś tam między wersami promujecie. Ja z kolei mam partnerów, o których powiedzmy w minutę wspominam i oni budują moją niezależność i sprawiają, że mogę sobie zapraszać dowolnego gościa na swój kanał i to jest jakby core stricte mojego biznesu. Gdybym ja miał opierać się na tym, że w danym momencie jakiś przedsiębiorca z branży budowlanej na przykład rozpoczyna promowanie swoich szkoleń, a potem kolejny rozpoczyna na przykład w segmencie premium, a kolejny o flipowaniu i tydzień po tygodniu bym ich zapraszał, to też by to myślę, że bardzo mocno godziło w jakąś autentyczność, więc to siłą rzeczy nie ma takich mocy przerobowych nawet u mnie, żeby chcieć się angażować w każdą współpracę, czy z każdą w jakiś sposób łączyć przyszłość. Prowadziłem sobie też ogólnie rok do roku taki dzienniczek pokazujący, ile zapytań przychodzi, żeby zobaczyć, czy ten rynek jest w jakiejś stagnacji, regresie, czy być może wszystko się cały czas rozwija. I mam wrażenie, że takim szczytowym momentem, to też rozmawiałem z paroma osobami na ten temat, no to był rok 2023, gdzie tych ofert na przykład w moim przypadku no to było w okolicach 900. Więc to powiedzmy parę dziennie gdzieś wchodziło i wchodziło zapytań na maila, ale to też myślę, że nie jest nic nadzwyczajnego w sytuacji, w której tutaj są też przedsiębiorcy reprezentujący różne branże tak. I zapytanie to nie jest deal. No i tak to po prostu wygląda. Więc reasumując, ja uważam, że bez wsparcia partnerów bardzo ciężko by było realizować materiały w takiej konwencji, jakiej to robię ja. Musiałbym wprowadzać z czasem jakieś swoje autorskie rozwiązania, z których czerpałbym powiedzmy z zasobów swoich widzów, a ja właśnie zawsze chciałem stać od tego z daleka. Nie zakładałem platform jakichś crowdfundingowych, nie chciałem, żeby mi widzowie zarzucali, że ja czerpię właśnie z ich zasobów. Jasne. Dzięki wielkie. No, nasze kanały to jest biznes, profesjonalizujemy się w tym, co robimy. To już nie jest tylko kwestia jakichś prób, bo dzisiaj to są, tak jak mówiliśmy wcześniej, wielkie kanały. Ale pytanie w tym kontekście, czy dzisiaj warto dalej tworzyć od podstaw? Czyli czy dzisiaj byście mieli zaczynać, to byście zaczynali? Jeżeli ktoś ma taką myśl, to co byście poradzili tym ludziom? Jest oczywiście trudniej, jak na każdym rynku, który z biegiem czasu się
nasyca. No najlepsze porównanie wiadomo, na początku lat 90., kiedy w Polsce niczego nie było, no to łatwiej było założyć coś niż teraz, kiedy mamy zglobalizowany świat i już praktycznie wszystko do tej Polski dotarło. I tak samo jest w internecie. Oczywiście rynek się nasycił, natomiast ja całkiem niedawno u nas na evencie robiłem prezentację na temat YouTube'a i tam wyłapałem wywiad, zdaje się, Karola Paciorka z Krzysztofem Gonciarzem z roku 2018. Obydwaj panowie w 2018 roku zgodnie stwierdzili, że już jest za późno na YouTube'a, ponieważ kto się miał przebić, ten się przebił. Jest to oczywiście nieprawda. Znamy mnóstwo postaci, które i później się przebiły i teraz w ostatnich miesiącach, latach się przebiły i myślę, że tak będzie nadal. Trzeba zdawać sobie oczywiście sprawę, że jest trudniej, że poprzeczka jest dużo wyżej i technicznie ludzie oczekują lepszych materiałów i merytorycznie ta konkurencja jest większa, ale tak jak najbardziej można to zrobić i wydaje mi się, że cały czas można to zrobić względnie niskim nakładem, to znaczy jakimś podstawowym mikrofonem krawatowym, jakąś podstawową lampą do oświetlenia, wideo smartfonowe też da radę, jeśli to jest w miarę dobrej klasy smartfon, więc tak można, no ale właśnie trzeba być dobrym, trzeba mieć coś do powiedzenia, bo rynek jest niebywale konkurencyjny, jest dziki wręcz, nie ma, to zawsze mówię, w telewizji są nawet jakieś tam regulacje, organy przeróżne nad tym czuwają, na YouTubie tak de facto w praktyce tych regulacji nie ma żadnych. Przypominam też, widzicie różne kanały, ale właśnie widzicie je dlatego, bo je albo subskrybujecie, albo wam to YouTube wyrzuca na stronie głównej. I tam z każdej branży kojarzycie kilka, no może kilkanaście kanałów. Nie widzicie całej masy kanałów, które mają 20, 50 subskrypcji, 300 subskrypcji, bo to ginie gdzieś tam w odmętach YouTube'a, więc bardzo trudno jest się w tym momencie przebić, ale według mnie jest to wykonalne. Też zostałem ostatnio zapytany o radę, jak do tego podejść. Wydaje mi się, że w tym momencie całkiem zasadne jest być specjalistą w jakiejś jednej konkretnej niszy, bo bogaci się to nasze społeczeństwo i po prostu stać nas na wydawanie na coraz bardziej wyspecjalizowane produkty. Czyli najpierw mieliśmy YouTube'a, nie wiem, o fitnessie, młodzieżowego, z czasem biznesowego, takie duże te nisze były. Z czasem one są mniejsze. Już mamy YouTube'a o broni, o wędkarstwie. Ktoś może być ekspertem od okien samych, od drzwi i cały czas te mniejsze gałęzie wyrastają. Tam może być kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, ale ten człowiek takim kanałem oplecie całą Polskę. To jest wąsko wyspecjalizowana nisza, da się być z tego ekspertem i można na tym nieźle zarobić. Tak bym radził. Super, dzięki wielkie. Grzegorz? Ja odpowiem po swojemu, ale trochę podobnie, bo też pamiętam w 2019 roku, kiedy nagrywałem swój pierwszy film. Część z was słyszała, ale powiem, bo to jest gdzieś jakieś podziękowanie i wdzięczność. Nagrywaliśmy to telefonem. Ten film mój, pierwszy, który jest na kanale, możecie sobie przewinąć do samego końca. Chwilę to trwa, żeby przewinąć wszystkie filmy, ale można obejrzeć ten film. On trwa około 5 minut. Moim operatorem, uwaga, był wtedy Maciej Wieczorek, ekspert w Bentleyu, z którym Maćkiem znamy się lat chyba już 15 albo 16 i Maciej trzymał po prostu telefon. Trzymał telefon, nie wiem czy mieliśmy wtedy mikrofon, czy to bez mikrofonu, w 5 minut, więc zacznijcie tam, gdzie jesteście. Zróbcie co możecie i zróbcie to jak najlepiej się da. Nie oczekujcie, że musicie mieć jakieś kamery, jakieś studio, operatorów, pomysły, gości najlepszych i tak dalej. Ja nagrałem swoich 50 filmów pierwszych, 50 albo 40 sam, solo. Tam, gdzie byłem i tam, gdzie czułem się ekspertem, czyli na nieruchomościach, w mieszkaniach, w kamienicach, w domach, tam, gdzie po prostu robiłem biznes i opowiadałem, w jaki sposób można wykorzystać potencjał domu, mieszkania, które jest bez remontu, które stoi często i ludzie nie mają na nie pomysłu, bo są za granicą i tak dalej. Pustostanów jest mnóstwo, ja to tłumaczyłem i to też była nisza. Część naszych widzów nawet dzisiaj mówi, kurczę, wróciłbyś do tego, bo to jest takie ciekawe i dalej dzisiaj, mimo tak dużej ilości filmów o nieruchomościach, to nie ma takich filmów, albo jest bardzo małych. Takich filmów, bym powiedział, o nieruchomościach w praktyce, gdzie ludzie z jakąś kamerką chodzą po prostu po nieruchomościach i pokazują to trochę w praktyce, czyli są na tych mieszkaniach, pokazują wprost tą brudną robotę, która tam jest. Najczęściej o nieruchomościach rozmawia się w pięknych miejscach, w pięknych studiach, gdzie to nie dotyczy tego. O problemach się nieruchomości prawie nie rozmawia. Ja nie widziałem kanału, który mówi o takich ciemnych stronach nieruchomości, że tam się dzieją przeróżne rzeczy, że tam można mieć najemcę, który umiera w wynajętym długoterminowo czy krótkoterminowo mieszkaniu. A znam takich ludzi. Byłem przy tych rozmowach. Siedziałem nawet na jednym nagraniu, gdzie mój gość po prostu odebrał taki telefon, że dosłownie na jego nieruchomości znaleziono denata. Więc zobaczcie, jaka nisza. Ktoś by powiedział, o nieruchomościach już się nic nie da nagrać. No, a pokażcie mi dzisiaj kanał, który nagrywa o ciemnych stronach, czyli opowiem wam o nieruchomościach, o czymś, o kim nikt w życiu nie opowiedział, czyli całą prawdę o nieruchomościach.
Ostatnio świetny film nagrał Marcin Niewódź, Gorzka prawda o pieniądzach. Dawid mi podesłał i zobaczyłem. Świetny film, bardzo krótki, 9 minut. 9:40. No. 9:40. Nie musi być to długo. 9 minut, gdzie Marcin narysował po prostu długopisem. Stwierdził, że nie umie rysować, ale narysował prosty rysunek, który po prostu tłumaczy, że dzieci są w stanie to zrozumieć. Więc dzisiaj da się wszystko zrobić, tylko róbcie to inaczej. Ja uważam, że dalej YouTube ma przestrzenie, ma możliwości i wcale nie musicie mieć milionów wyświetleń, bo to, co również powiedział Wojtek, będąc ekspertem, trafiacie również do ludzi, którzy interesują się daną, wąską, jakąś niszą dziedziną i dalej te nisze są niewykorzystane. Ja wiem, że one są kwestia tylko sprawdzenia. Wielu ekspertów, którzy na co dzień zarabiają pieniądze w swoich niszach, tu siedzi. Jeśli chcecie rozwijać swoją markę osobistą i szukać klientów, bo to jest możliwe, to ja polecam. Bać się i robić. I po prostu budować swoją markę osobistą na YouTubie. Dzięki wielkie. Tak, na pewno te kanały tematyczne, o których moi przedmówcy wspominali, cały czas mogą sobie dobrze radzić. Może one nie mają takiego gigantycznego potencjału dotyczącego współprac komercyjnych, bo to nawet jeśli byśmy przykładowo zajmowali się wędkarstwem, no to tych producentów, którzy z nami nawiążą jakąś współpracę, jest mniej niż w przypadku kanału o jakiejś bardziej ogólnej tematyce. Ale to z kolei też, jeśli tutaj staniemy się ekspertem, stwarza nam przestrzeń do tego, żebyśmy monetyzowali naszą działalność, zwracając się stricte do naszej grupy. Myślę, że takich osób w internecie jest bardzo dużo, osób, które generują fantastyczne wyniki finansowe, a wcale nie mają ogromnych społeczności, ale są poważani w swoim środowisku i to wpływa na to, że mogą w jakiś sposób sprzedać czy to swoje jakieś szkolenia, o których wcześniej wspominaliśmy, czy jakieś inne rozwiązania, które są w danym momencie oczekiwane, więc myślę, że jak najbardziej kanały tematyczne to teraz jest coś, na czym warto byłoby się pewnie bardziej skupić niż na tym, żeby docierać do milionowej publiczności, bo po prostu może być to dużo trudniejsze. Ja może na koniec podam jeszcze przykład Olgi Palki, która prowadzi dzisiejszą całą tą galę od wczoraj. Świetnie prowadzi, tutaj z nami, tutaj na środku była i nas pięknie zapowiedziała. Jeszcze Olga będzie z nami, bo będzie prowadziła z nami będzie na koniec. Finansowe. Tak, Olga się tutaj pojawia. Olga mnie kilka lat temu zapytała o YouTube'a, ona mnie obserwowała, sama zaczynała i pierwsze kroki robiła na YouTubie. I widziałem, jak jej jest ciężko. Widziałem, jak się starała, widziałem, jak jej było okropnie ciężko, jak miała trudne momenty i wielokrotnie telefonem, czy wsparciem, czy jakąś wiadomością głosową ją wspierałem i jej powiedziałem, że będzie cholernie ciężko i żebyś o tym po prostu wiedziała, bo to jest trudne, żeby od zera w kanale takim typowo wywiadowym, gdzie nikt cię jeszcze nie zna, gdzie po prostu YouTube cię nie zna, gdzie ludzie cię nie kojarzą, to jest bardzo trudne. Ja jej to powiedziałem szczerze, nie owijałem i powiedziałem, będziesz zapieprzać, a nie będziesz miała żadnych wyników i filmy będzie oglądać 50-100 osób. Tylko musisz wytrzymać. Wytrzymaj pierwsze 100, wytrzymaj pierwsze 1000. I wiecie co? Wytrzymała. Dzisiaj, ja nie wiem ile ma dokładnie, ale z 10 000 subskrypcji chyba, nie? Więcej. Ona zaraz powie i sobie zareklamuje, więc zachęcam was, żebyście dali jej suba, dali wsparcie, bo zasuwa niesamowicie i dzięki temu, jak obserwuję ją, to bardzo zyskała zawodowo, bo rozwija się właśnie, więc ona nie żyje stricte z tego YouTube'a, bo zajmuje się właśnie prowadzeniem, organizowaniem świetnie konferencji. Więc jeśli ktoś z was chciałby konferencję kiedyś przeprowadzić, to jest najlepsza osoba, którą znam. To prawda. Tak, Olga prowadzi kilka lat już chyba kanał i też miałem przyjemność u niej występować. I warto kanały na YouTubie tworzyć i w ogóle wystąpienia publiczne realizować, ponieważ nabieramy umiejętności. Właśnie umiejętności wystąpień publicznych, a wystąpienia publiczne to nie tylko sytuacja, w której tak jak teraz patrzy na nas, nie wiem, 1,5 czy 1000 osób lub 2000 osób, tylko również rozmowa 1 na 1 również jest w pewien sposób wystąpieniem publicznym, a trenując właśnie taką umiejętność, dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby być lepiej zrozumianym. A to powoduje lepszą wydajność i wiele innych ciekawych rzeczy w życiu, więc jak najbardziej również tego się od was uczyłem na tych kanałach i w szczególności jak pracujemy nad kanałem Agent Specjalny. I ostatnie pytanie, które mam dla was dzisiaj przygotowane, a mianowicie każdy z was przeprowadził setki wywiadów bardzo wartościowych, bogatych w merytorykę, z różnymi ludźmi. Co najważniejszego wyciągnęliście dla siebie i wdrożyliście w swoich planach finansowych? Od tych osób, od tego, co uzyskaliście z tych wywiadów dla samych siebie. Może teraz zaczniemy z drugiej strony? Muszę się zastanowić. Ja myślę, że konsekwencja i to, żeby nie oddawać się chwilowym impulsom,
To jest chyba najważniejsza rzecz, którą udało mi się wdrożyć i dosyć szybko wdrożyć, bo już wiele lat temu w internecie, więc to jest myślę, że bardzo duża wartość, którą od moich gości mi się udało wyciągnąć. Super, dzięki wielkie. Ja nauczyłem się wielu rzeczy, ale to, co najbardziej pamiętam, to jest taka zmiana mojego myślenia, bo jeżdżąc na imprezy inwestycyjne od lat, myślę, że od 15 lat jeżdżę na imprezy. Często to były konferencje, na które nie było mnie stać. Jak przyjeżdżał Kiyosaki do Polski, jak Bodo Schaefer, Brian Tracy w Warszawie. Te imprezy kosztowały kilka tysięcy złotych. Ja nie miałem tych pieniędzy. Albo je pożyczałem, albo na zasadach jakiegoś deala, że tam byłem wolontariuszem. Po prostu wchodziłem na te imprezy, bo byłem ciekawy. I tam często słyszałem właśnie o inwestowaniu. I wiecie, jak ja to zrozumiałem, że po prostu z moich pieniędzy, tych, których mam, zarabiam nieduże kwoty, zostanę milionerem. I przez długi czas tak to rozumiałem. I to było błędne myślenie, no bo nie da się dorobić na inwestycjach z bardzo małego kapitału i to jest fakt i myślę, że to jest, wszyscy to wiedzą. Ja to zrozumiałem, nie tylko robiąc kanał i zapraszając gości, ale też poznając się z Dawidem, który w finansach jest od lat kilkunastu i on mi powiedział jedną rzecz, że trzeba się skupić przede wszystkim na tym, żeby skupić się na dochodzie, czyli żeby więcej zarabiać. I to jest coś, o czym również moim zdaniem jest bardzo mało, bo o inwestycjach, o dywersyfikacji, o różnych klasach aktywów jest bardzo dużo, a często zapomina się o tej podstawie, że jeśli zarabiasz bardzo mało pieniędzy, no to po prostu inwestując nawet w ryzykowne aktywa, które mogą dać 20-30%, to z małego kapitału nie będziesz mieć radości i nie będziesz mieć spokojnego życia, no bo co to jest, jeśli dostaniesz 20% z 10 tysięcy, czyli z małych pieniędzy. Ale jeśli masz już kapitał duży do inwestycji, kilka milionów złotych, które zarobiłeś, no bo z nieba nie spadły, które zarobiłeś po prostu pracą u siebie na wysokim stanowisku albo po prostu w swoim biznesie, to wtedy zaczyna się tak zwana zabawa, ten szybki bieg w cash flow. Wiecie doskonale, o co chodzi. I Dawid mi to dał do zrozumienia, ale usłyszałem to również od tradera, że po prostu trzeba się skupić na swoim dochodzie. Więc to była pierwsza rzecz. Druga, rezerwa finansowa, której nie miałem. Kilka lat temu o niej mówiłem, a jej po prostu nie miałem. Mówiłem bardzo wiele lat też o testamencie, też go nie miałem, a później stwierdziłem, że trzeba go po prostu zrobić i mieć i można go poprawiać po drodze. Więc zrobiłem testament, zrobiłem żelazną rezerwę, zacząłem więcej zarabiać. To są rzeczy finansowe, które ja u siebie wdrożyłem i uważam, że są kluczowe. Na pewno wielu rzeczy inwestycyjnych, no bo to wybrzmiało w wywiadach, natomiast może, żeby nie być wtórnym, żeby tutaj jakoś się nie powtarzać, to, co teraz mi się przypomniało, na pewno na przestrzeni lat, jeśli chodzi o działalność publiczną, mniejszą lub większą, ale to wydaje mi się dotyczy każdego, kto choć trochę wyjdzie do tej sfery działalności publicznej. Zanim poznałem wiele znanych osób, czytałem siłą rzeczy na ich temat w internecie. Opinie, komentarze, przeróżne rzeczy, czasem jakieś artykuły, często krytyczne. I nie znając tych osób, szczerze zastanawiałem się, jak oni do tego podchodzą. Na przykład jakaś gazeta wysmarowała na kogoś artykuł. Ktoś dostał krytyczny komentarz, ale nie na takiej zasadzie, jak tutaj mieliśmy wyświetlone, jakiś jeden komentarzyk. Tylko nie wiem, gdzieś na jakiejś nitce internetowej, na Twitterze, na Wykopie, gdzieś jest cała ściana hejtu. I szczerze byłem zainteresowany, co ta osoba z tym robi, jak się do tego podchodzi. Niejako jak fachowo do tego podejść. I dostrzegłem, że no po prostu trzeba mieć grubą skórę. Te wszystkie osoby nie zwracają na to uwagi jakiejś szczególnej, no bo to nie może cię paraliżować. I to zwróciło moją uwagę, że właśnie to, co mówię, cokolwiek by tam nie napisali, no trudno, no musisz wzruszyć ramionami, już w to wszedłeś i musisz postawić ten następny krok. To tak, jeśli chodzi o tę moją działalność, nie mówię tematy inwestycyjne, po prostu gruba skóra. Tak działają, wydaje mi się, wszystkie osoby publiczne. Dzięki wielkie. Jakieś uzupełnienie? Tak, ja jeszcze chciałbym dodać, myślę, że jedno zdanie, może dłuższe, które jest też kluczowe dla wszystkich nas, bo pieniądze to jedno, ale bez relacji, bez rodziny, to te pieniądze tak nie cieszą, bo jeść w pięknej restauracji, super obiad, czy jechać na wakacje za pieniądze zarobione samemu i nie móc powiedzieć do kogoś pięknie, co? To tak nie cieszy, więc relacje, no i jeśli tego zdrowia nie mamy, to też nawet największe pieniądze często tego zdrowia nie odbudują. Dlatego ten kanał poszedł w tych 3 kierunkach, nasz kanał poszedł w 3 kierunkach i widzę, że coraz więcej kanałów w Polsce też idzie w tych 3 kierunkach. Cieszy mnie to, być może byliśmy inspiracją i widać, że Polacy tego potrzebują, bo to jest czego się jeszcze nauczyłem na moim kanale w tej krótkiej historii,
Ktoś kiedyś mi powiedział, że dzieci małe są tylko raz. No, pauzę zrobiłem specjalnie, żeby to do was dotarło. Dzieci małe są tylko raz. I zanim urodził się mój Franek, usłyszałem to zdanie i bardzo wziąłem je do siebie. I nie tylko dzisiaj o nim mówię, ale też faktycznie w praktyce to stosuję. Ten Franek jest po prostu w moim kalendarzu zawsze i zawsze będzie, bo widzę po dzieciach, że ten czas upływa i mówię to do wszystkich rodziców, nie rodziców, przyszłych rodziców, ale również wujków, bo te dzieciaki są w waszych rodzinach. Nie stawiajcie pieniędzy na pierwszym planie, bo później już będzie za późno, bo te dzieci po prostu już pójdą, będą tworzyć swoją rodzinę i nie będzie tego czasu, żeby te relacje tworzyć. A to jest coś bardzo wartościowego, co też zrozumiałem na moim kanale i nauczyłem się i jestem za to bardzo wdzięczny. Tak, ja bym to jeszcze uzupełnił w ten sposób, że relacje rodzinne oczywiście bardzo ważne i tego nie można pomijać, ale my tutaj, każdy z nas reprezentuje jakąś grupę osób, z którą na co dzień działa i myślę, że też o współpracownikach nie można zapominać. To jest siła, bez której myślę, że ciężko by było przetrwać gdzieś na tym jednak rynku, który wymaga dużej dyspozycyjności. No, także ja tutaj chciałbym wyróżnić jedną osobę, która jest moim montażystą. Przepraszam. Natomiast no, jest to chłopak, który od lat funkcjonuje, działa, też presja czasu go nigdy nie zjadła. Także Kuba, dzięki. Za ludźmi stoją inni ludzie i te zespoły u nas są obszerne. Część tego zespołu będzie można dzisiaj poznać. Na parterze mamy stoisko. Po całym wydarzeniu tam wszyscy się udamy. Jeżeli będziecie mieli ochotę do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy. Dobiega do końca nasza tutaj dzisiejsza wspólna debata. Już rozpocznie się zaraz finał metamorfozy finansowej, w którym wszyscy wspólnie będziemy brali udział. I na koniec ostatnie zdanie. Panowie, dzięki wielkie za waszą twórczość, za garść inspiracji z waszych kanałów. Mi dało to przestrzeń do wzrastania i do inspiracji, która była kluczowa na drodze do mojego rozwoju. Myślę, że nie tylko dla mnie. Podziękujmy wspólnie wielkimi brawami. Jesteś zwycięzczynią tej edycji. Co powiesz? Jak się czujesz w tym momencie? Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna bliskim mi osobom, najważniejszej osobie w moim życiu też. Jestem bardzo zaskoczona. Tak naprawdę wiedziałam, że jestem w gronie laureatów, ale nie spodziewałam się pierwszego miejsca, nie spodziewałam się takiego wyróżnienia. Wyróżnienia też tej przemiany, którą przeszłam, więc dla mnie było to naprawdę bardzo duże zaskoczenie, bardzo duża radość i ogromna wdzięczność też dla całego projektu Metamorfozy Finansowej, bo bez was nigdy by się to też nie udało. Super. A jak w ogóle trafiłaś do Metamorfozy? Możesz coś o tym powiedzieć więcej? Wiesz co, to było w czasie pandemii, kiedy też byłam chora i zastanawiałam się, jak mogę lepiej wykorzystywać swoje talenty, co mogę robić lepiej. I oglądałam różne rzeczy na YouTubie. Między innymi właśnie trafiłam na pierwsze odcinki Grzegorza. I była tam informacja, że można sobie zapisać się na konsultację do planera. Więc pomyślałam, że sprawdzę. I tak trafiłam na Marcina. Nawet nie liczyłam, że ktoś do mnie oddzwoni. Marcin oddzwonił, umówił nas na konsultację i tak rozpoczęła się moja ponad 2-letnia praca z planerem finansowym. Także obserwowałam też wcześniejszą edycję, pierwszą, ale nie brałam w niej udziału, tylko sobie tak jako obserwator oglądałam, już pewne rzeczy robiłam, i postanowiłam, że w następnej na pewno wezmę udział. No i tak się też stało. Okej, a czy od razu jak zobaczyłaś, że jest jakaś bezpłatna konsultacja, możesz wziąć udział w takim projekcie, od razu byłaś na tak, czy jeszcze wahałaś się, zastanawiałaś się, czy to jest dla ciebie? Wiesz co, byłam na tak, ale podchodziłam z dużą rezerwą, bo też kiedyś byłam sprzedawcą, konsultantem w czasach studenckich, więc wiem, jakie są różne takie metody, tak, i pomyślałam sobie, że nic nie zaszkodzi mi spróbować, jeżeli to będzie tylko konsultacja sprzedażowa, to przecież nie muszę z tego korzystać, tak, ale być może czegoś ciekawego się dowiem. I to był strzał w dziesiątkę. Okej, świetnie. A czy pojawiały się jakieś wyzwania w tej drodze po prostu do przemiany, do tej metamorfozy twojej finansowej? Wiesz co, myślę, że taką najważniejszą przemianą i najważniejszym wyzwaniem jest zmiana przekonań o sobie, o tym, co możesz, czego nie możesz, na co zasługujesz, o swoim sukcesie, bo na przykład łatwiej nam jest akceptować nasze porażki, ale sukces nam jest trudniej sobie wyobrazić, tak? Nie na zasadzie chciałbym, ale na zasadzie, że to się wydarzy i co wtedy, tak?
są też ciemne strony sukcesu czasami, prawda? Więc to było trudne dla mnie, zmiana przekonań o sobie. A czy pojawiały się jakieś chwile zwątpienia, że już po prostu stwierdzałeś, kurde, no już nie biorę w tym udziału, nie chcę tego robić, czy super, okej, czyli dążyłaś do celu i nastawiłam się, że tak będzie, że te 6 miesięcy poświęcam na to, na zmianę siebie. Wiadomo, że nagroda jest piękna, bardzo ładnie wydana i ogromnie jestem za nią wdzięczna, ale tak naprawdę największą nagrodą jest taki podziw mojego narzeczonego. Jak ja to widzę, to jest dla mnie naprawdę ogromne, ale nie podziw za to, co jakby wygrałam, tylko co się zmieniło, tak? Okej, świetnie. A co byś powiedziała osobie, która jest teraz w takim miejscu, że chce coś zmienić, widzi, że jest właśnie taka metamorfoza, są jacyś planerzy, ale cały czas coś ją blokuje, coś jest z nią, nie wiem, zastanawia się, czy to jest dla niej, to przecież to nie jest dla mnie. Co byś takiej osobie powiedziała? Że nie ma co się zastanawiać, tylko zrobić pierwszy krok. Jeżeli ci się to nie spodoba, możesz zawsze zrezygnować, tak? Jeżeli uznasz, że to nie dla ciebie, możesz zawsze się wycofać, ale jeżeli nie spróbujesz, to się tego nigdy nie dowiesz, tak? Więc spróbuj, zrób pierwszy krok, zrób kolejny i tak naprawdę sukces to nie są jakieś spektakularne rzeczy, to jest codziennie robienie jakiejś jednej małej rzeczy w tym kierunku, tak? I na ogół można to sobie podzielić na rzeczy stosunkowo łatwe. Świetnie. Czyli w takim razie rozumiem, że teraz kontynuujesz dalej pracę ze swoim majątkiem, ze swoimi finansami i widzimy się w kolejnej edycji. Zapewne tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.